Zaczęliśmy Tak. dopiero. Ostatnio jechaliśmy niedziela, poniedziałek. A dzisiaj mamy sobotę. I kombajn się, można powiedzieć, drastycznie zmienił. Przynajmniej w kabinie. Znaczy tak. On już teraz sam jedzie. Właśnie miałem powiedzieć, że nie musisz kierować. Na razie Co w nie, sumie- nie wiem, co zrobi z tą ręką, powiem Ci szczerze. Nie wiem, gdzie ją trzymać jak na Możesz razie. w nosie dłubać tak. No wiesz co? Słuchaj, właśnie chciałem zauważyć, że no, masz teraz więcej wolnego czasu, nie? Tak, tak. Mogę się bardziej skupić na headerze, nie? Bardzo mi się podoba, jak jest idealnie odcięte równiutko, nie? Tak, to fakt. że- Dla samego oka, może w rzepaku nie tyle, ale w zbożu na pewno jest to ogromny plus dla operatora, który będzie prasował tę słomę. No bo właśnie trzeba wspomnieć, że z uwagi na to, że żniwa są, każdy wie jakie, pogoda pozwala nam... Od której dzisiaj Tomek już walczyliśmy? Od 11 robiliśmy pierwsze próby tak naprawdę. tak, zgadza się. I na początku było tak, że co godzinę było coraz więcej tej wilgotności. Dopiero później wyszło słońce, jak wyszło słońce wjechaliśmy, no i przyszedł deszcz. Tak naprawdę tam wszystkie działki, co są za torami, z 2 km dalej jest mokro, bo przyszedł deszcz. Nawet dzisiaj jak jechałem, tutaj z Tarnowa, to myślałem, że nie ma sensu w ogóle wyjeżdżać, bo w okolicach Kaźmierza tragedia była, tak padało. Wycieraczka na szczęście dobrze działała. Ale wyjeżdżając z Tarnowa to świeciło słońce. Dzwoniłem tutaj do wuja, też świeciło słońce, więc na szczęście tylko pomiędzy taka chmura przeszła, lokalnie. Pytanie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w okolicach Szamotu, województwo wielkopolskie. Kosimy rzepak, a konkretnie jesteśmy na polu i w kombajnie. Kosimy rzepak kombajnem. Za tobą widać. GV100. No, mamy GV100. kombajn ustawiony, że bardzo dobrze czyści, więc Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o czyszczenie, to też za chwilę pokażemy, bo wiadomo, no przy szybie trochę tego towaru się tam... zawsze się osypuje, nie? Osypuje. Na brzegi to się osypuje, chociaż ten rzepak jest wilgotny, mamy gdzieś No właśnie. 11%, nie? Kosimy tak trochę może na siłę, No ale ale trzeba. jutro mamy deszcz, więc No. to co się uda zdjąć, może chociaż 5-6 hektarów dzisiaj by się udało. Ja myślę, że nie tylko ty masz taki dylemat, bo tak jak mówiłeś, rano jak tutaj jechałem, praktycznie żadnego kombajnu nie było na polu. No mieliśmy tą chwilę przerwy pomiędzy tymi pomiarami wilgotności. Jakąś godzinę temu zauważyłem, że coraz więcej rolników wyjeżdża swoimi maszynami na pole. W sumie już byłem zrezygnowany dzisiaj, ale sąsiad, który tam kosi, mnie zmotywował, żeby jeszcze raz tu przyjechać i sprawdzić. Na razie nie wiem, czy nadajemy, bo... Ja mam 96 osób. Okej, czyli nadajemy. To u mnie się nie chce załadować po prostu. A tu czekaj, no to... Zrestartuję sobie, będziemy widzieć na żywo. O, jedziemy. Jest? Jest. Muszę operator patrzeć na jakość, ja się skupiam na headerze. Właśnie. Jest ok? Okej. Sprawdzamy internet. Tak, także mówię, no nie tylko ty masz dylemat, pewnie dużo osób w Polsce. W Polsce, no powiem tak, są rejony, gdzie te żniwa praktycznie jeszcze nie wystartowały. Co? Rozmawiając z Adrianem Joker Farm, zaczynał kosić jęczmień. Nie ma szans, za chwilę przepaduje u niego, więc No do nas tutaj w przyszłym tygodniu pogoda też nie wieje optymizmem, bo... dopiero za 2 tygodnie tak naprawdę, od drugiej połowy pierwszego tygodnia sierpnia. Zaczyna się tam jakaś temperatura, ale ten rzepak no, może nie wystać do tego czasu. No właśnie, może się tam... Już na dziś już była prognoza gdzieś tam w nocy 50 litrów, zmienia się to na 10. Ostatnio jak kosiliśmy w niedzielę, nie wiem czy pamiętasz, też była zapowiadana duży opad deszczu. Na szczęście skończyło się to na 30 litrach przez cały tydzień, a miało być 50 w jedną dobę. dzień. No ale i tak uniemożliwia jakikolwiek zbiór, nawet Tak, te 30 tak. litrów, także... Ale nawet gdy ta pogoda nie sprzyjała, padało, to wegetacja szła do przodu cały czas Aha. i ten rzepak się dojrzewał, bo Tak. było dużo zielonego, zresztą sam widziałeś. Tak, zgadzam się. Teraz jest już dużo lepiej, Jest lepiej, zdecydowanie. ale to nie jest idealnie. Znaczy w tym roku ciężko, no... Mało pewnie kto będzie zbierał w idealnych warunkach. No też koszty suszarni są duże, No, więc nie ma co ukrywać. ceny nie napawają optymizmem, więc gdzieś musimy szukać tych oszczędności, nie? Zgadza się. Ale No. nie ma co narzekać. To znaczy, staramy się być w każdych warunkach jak największymi optymistami. A propos tego przestoju, który mieliśmy praktycznie tydzień, tak jak powiedziałeś już wcześniej, w kombajnie nam się trochę zmieniło. Sporo się zmieniło. Teraz Zmieniło się. mieliśmy na początku 4 kamery, teraz tych kamer mamy aż 7.
aż 7. Aż 7. Ale to nie jest tak, że one przybyły bez powodu, bo na początku mieliśmy kamery dwie na boczne osłony, pod bocznymi osłonami, Na napędy. na rozdrabniacz, słomę i na zbiornik. Ja osobiście walczyłem o kamerę na rurę wysypową, bo jak sypiemy na wysokie samochody, ciężarówki, jest ciężko, żeby równo usypać. Zgadza się. I kamera na Więc pewno ułatwi. pomysł później się rozwinął aż do rury na zaczep, na kamery na zaczep. I następna kamera przybyła nam na silnik. Nawet mam co podgląd cały czas dla mnie. No idealnie, bo widzę cały silnik, co tam się dzieje z tyłu. Jak w Bizonie to się jechało kiedyś na węg. Czuło Tak, się tak, dokładnie. Tu mamy szczelną, zamkniętą kabinę klimatyzowaną, więc no nie poczujemy nic. Mamy Maćko gospodarza, mówi, że kurczę tutaj kosicie, a u nas pokropuje do tego zboża nie są dojrzałe. No, Maćko, my zapraszamy swoim sprzętem tu do nas, pomożesz nam wykosić ile wejdzie, a później my pojedziemy później do my ciebie. spróbujemy przyjechać do ciebie. No trzeba jakoś Nie, ale tak naprawdę, no to tak jak mówisz, no jest wiele rejonów polskich, gdzie no po prostu żniwa są niemożliwe w tej chwili. Szczególnie zapomorskie, Kaszuby, tam u Maćka, no Tak. jest problem, nie? Chociaż ja na przykład no, też wiem jak wygląda na Podkarpaciu, no to pogoda była doskonała, a od wczoraj tam też pada, także no praktycznie Dokładnie. No, Lubelszczyzna też, jak Sławek, który tutaj przedstawiciel fabryki mówił, że ciężko żeby Ciężko, wyjechać, zgadza się. nie? dlatego tak ważne jest, i to już kolejny raz powtarzamy, że w tej chwili ten, kto ma swój kombajn, no to ma Wygrywa, większy nie? spokój. No, nie musi czekać na żadne usługi. To, co rozmawialiśmy w niedzielę, że usługodawcy mają wyłączone telefony, pamiętasz? Tak. To się potwierdziło, To się tak? potwierdza, Rzeczywiście oczywiście. było. Dobra, wracając do tego, kamery. Kamery. W sumie to my nie wiedzieliśmy, czym kosimy, bo tego kombajnu na żywo jeszcze nie pokazywaliśmy. Dokładnie. Ale mieliście okazję zobaczyć kombajn rotor. Dzisiaj mamy Czteroklawiszowy. czteroklawiszowy. W sumie tradycyjny dla gabarytu kombajnu. On jest dość duży. Tak, jeżeli chodzi o gabaryt i o klasę takich kombajnów, bo to nie ukrywajmy, to jest chyba jedne z mniejszych kombajnów, jeżeli chodzi na przykład o moc po 190 koni, to są kombajny, które można powiedzieć, to dopiero zaczynają się od tej mocy. No to tutaj bęben mamy 660 mm, także naprawdę jest co najmniej 10% większy niż u każdego u konkurencji. No normalnie ile? 600 przeważnie jest, 600, no tak można powiedzieć, nie? 620, ale to... no ale to 660 to jest naprawdę duży bęben, jak na kombajn tych gabarytów, moim zdaniem. zgadza. No i mówimy też o gabarytach, o małym kombajnie, ale Ja już to się nie cieszę. jest takie maleństwo. Przerwę Ci, Przemek, ja już się cieszę, bo tam już w Bizonie jest pełen zbiornik, kokot mruga. U nas Okej. też zaraz będzie 75%. Już mamy 3 Już czwarte, jest 75%. widzisz? Także Czy na polu kosimy z jeszcze jakimś kombajnem? kosimy z Bizonem. Z056, Z056 Cabrio. tak zwany daszek, nie? Tak, tak. No zawsze coś pomógł. My zrobiliśmy taką szerokość, on zrobił tyle, ale no pogoda nie napawa optymizmem, więc nie ma na co czekać, nawet ten Bizon musi działać. Znaczy, nie demonizujmy bizonów. Bizon to jest, przecież masa ludzi jeszcze pracuje tymi kombajnami. Ja mówię, nawet gdyby pół hektara na godzinę zrobił, to i To tak jest pół dużo. hektara więcej, zgadza się. 2 godziny mamy hektar, nie? No, A my też nie ukrywamy, no bo z tym kombajnem to my tak też będziemy głównie celować do użytkowników bizonów, no bo wiadomo, kombajny już są to jest taki następca tego tak, Bizona, nie? użyte, już też wymagają pewnie coraz więcej napraw. A nasz kombajn tutaj, który dzisiaj Wam prezentujemy, no to mówię, to jest taki, No jest idealny, wpasowuje się idealnie. Tak, Bo zgadza tamten rotorowy, on już tą wydajność ma troszeczkę większą, pomimo że gabaryt kombajnu jest tak, dużo mniejszy. ale to też nie jest jakby to powiedzieć, no wiadomo, większość ludzi jest przyzwyczajona do pracy kombajnem klawiszowym. Rotorowy z uwagi na swoją specyfikę, no, Trzeba się go nauczyć. trzeba się go nauczyć, Bo to ale nie jest też, to, że trzeba się go bać, tylko też- trzeba się go nauczyć. też Widz Bizon dopiero co dołączył i on się pyta, jakim kombajnem kosimy. to jest kombajn Aupax GV100, kombajn chiński, czteroklawiszowy, 190 koni. Bębnowy, tradycyjny Bębnowy układ omotu. w tradycyjnym układzie omotu.
4 klawisze, nie wiem czy wspomniałeś. 4 klawisze. zgadza się. A na polu jaki jest jeszcze jeden kombajn? Bizon Z056 z daszkiem. Tak. Zaraz go też- Kosimy rzepak o dosyć dużej wilgotności, około 10-11%. Chociaż teraz już może trochę spada, nie? Bo to Możliwe, słoneczko że jest. spada, słońce jest, trochę wieje. Ale zobacz, idzie następna chmura. Takie chmury są najgorsze, bo one lokalnie bardzo mocne opady powodują. Zgadza się. I to tak jak tutaj, załóżmy, spadnie deszcz, 2 km dalej pewnie już mniej, no ale my jesteśmy wtedy uziemieni, no. Jeżeli taka... Kosimy z prędkością 2-4 na godzinę, z uwagi na do to, że... 3, teraz jadę pełną szerokością, mam Tak. ścieżkę, więc jadę nisko. Jadę wtedy 2,4, 2,6, a tak jedziemy 3, 3,2 nawet. Ale patrząc na rzepak, no to nie jest on lichy. Nie jest lichy. No, No. tu mamy równo hektar, znaczy równo, no 0,98 hektara. Wuja ma pełen zbiornik, no to ma gdzieś tonę, może tona 200, my też będziemy mieli 100% jak dojedziemy. Mówisz o zbiorniku, zbiornik 6000 litrów. 6000 litrów, więc gdzieś 4 tony, no może Pięć- sobie policzyć, że około piątki się gdzieś 5 tam ton z zakręci, hektara, nie? to już jest dobry Ale tu wynik. mamy dobrą klasę ziemi, więc też nie ma tutaj co gadać, że to jest jakaś rewelacja, nie? No tak, ale no, Kosimy gdzieś na trzeciej klasie, trzeciej A, więc no jest okej. Tam co kosiliśmy w niedzielę to była miejscami 2 nawet, no to tam też no, ten plon plon był musi ładny, być, zgadza się. musi być. Chociaż rzepak nie lubi aż tak dobrej ziemi, on lubi taką trzecią, czwartą klasę właśnie. Tak, on wtedy najlepiej klonuje. No ale no, nie wybieramy sobie gleby w gospodarstwie, ale też nie możemy narzekać. Wolę, żeby była ta pierwsza, druga niż piąta, szósta oczywiście, nie? Zgadza się. My też robimy sporo upraw okopowych typu ziemniaki, buraki, więc dla tych upraw tutaj nam to sprzyja. Nie musimy się bać o suszę, nawet wolimy kiedy jest suchy rok, niż jak jest za mokro. Także No, przy takiej ziemi to tak. Mówiliśmy też o kombajnie, właśnie porównywaliśmy trochę rotorowy do klawiszowego. No po rotorowym też jest, słoma nie wygląda tak dobrze jak po kombajnie klawiszowym i to też... klawiszowy zawsze będzie delikatniej traktował tą słomę. Tutaj nie ma się co oszukiwać, nie? Ale mówię, no do każdego jest, no każdy musi zdecydować jaki typ kombajnu by mu najbardziej pasował. Ja jeszcze nie miałem okazji nawet widzieć tego rotorowca w pracy. Mam nadzieję, że w tym tygodniu się to uda. Ja miałem i naprawdę powiem tobie, robi wrażenie. No na To- filmach robi wrażenie, nawet Nie tylko na film. ja rozmawiałem sobie z Michałem, którego często tutaj na filmach można spotkać. Oglądaliśmy chińskie filmiki, te oryginalne z fabryki. Tak. Ja mówię, dlaczego oni tak przyspieszają to tempo w tych filmikach, szczególnie w shortsach, nie? No to jak zobaczyłem filmiki od nas z pola, okazało się, że one nie są przyspieszone. No bo nam też One możliwe, tak że ktoś naprawdę będzie wyglądają. zarzucał, że są w przyspieszonym tempie. Tak, były naprawdę. komentarze, dlaczego były, przyspieszamy zgadza się. tempo? No nie przyspieszamy. Nie, to no jest... nie są, zgadza się. No po to nagrywamy też live'y, żebyście widzieli, jak to wygląda na żywo. Jak tu jedziemy 2,5, to pokazujemy, że jedziemy 2,5. Zgadza nie? się. Jak pojedziemy 10, to pojedziemy 10. Pokaż Dawid palcem, gdzie masz licznik prędkości. Licznik prędkości mamy tutaj, teraz mamy 1,8, ale jedziemy w bardzo mocnym Bardzo, łanie. tak. Można pokazać. 2 na No, godzinę. 2. Bardzo mocny łan. Już nie widać jak przybywa nam do zbiornika, teraz będzie 100%. Myślę, że nie dojedziemy, nie uda się. Wuja się wysypie w tym czasie. O, cały czas nam się osypuje, ale widać na kamerze, że ziarno jest naprawdę czyste. bardzo czyste. Zgadza się. Nie wiem jak w tym rotorowcu, czy też tak ładnie było widać, że nawet gdy zbiornik jest powyżej 75%, to i tak kamera nam się nie zasłania. Nie wiem jak tam było. Dokładnie tak samo było. Także to też umiejscowienie tych kamer jest no niby taka błaha rzecz, a jednak ważna. Mhm. No dobra, no mówiłeś o kamerach, ale jeszcze coś innego tutaj widzę. No to już w sumie wspomnieliśmy, że ja nie mam co zrobić z tą ręką tutaj. No. Na razie jestem tutaj nieprzyzwyczajony. No kierownica sama się kręci, ale nie bez powodu. Mamy założoną nawigację, którą montowaliśmy wczoraj tak naprawdę na gorąco. Na gorąco. Bo kombajn już miał jechać w pole wczoraj. Zgadza się. Wczoraj była lepsza pogoda, rzepak był bardziej gotowy do koszenia niż dziś. Nie da się ukryć, w nocy gdzieś tam coś przepadało, ale no walczyliśmy, udało nam się zamontować kierownicę na tym kombajnie, na kombajnie tym rotorowym i na na ciągniku. ciągniku, Tak który jest. jeździ teraz przyczepą przeładowczą. Ale to są tak uniwersalne zestawy, że bardzo szybko można przełożyć sobie z jednego do drugiego sprzętu. Nie trzeba się bać, najłatwiej jest założyć wiązkę na kilku sprzętach, później przekładamy tylko kierownicę, antenę. Dokładnie. Chwila, tak. moment, nie? Także to też Tu jest mamy bardzo- kierownicę akurat z czujnikiem kąta skrętu na tylnej osi. Ja mam to wyłączone, to nie jest potrzebne. Kierownica sobie dobrze radzi, nawigacja.
Mamy aż 32 satelity tutaj, które nam ściąga. Więc No, nie zasięg ma jest bardzo potrzeby, niezły. żeby ten czujnik kąta skrętu, który też ma w sobie żyroskop, to jest ważne. Tak, czyli kolejne, jakby to powiedzieć, usprawnienie pracy operatora, odciążenie go. Tak, ale I to tak też pozwala mi cały czas kontrolować No header, właśnie, nie? tak jak powiedziałeś na początku, masz większe baczenie na to, co się dzieje przy headerze. I też sporo osób pytało o to przesunięcie fotela operatora w lewą stronę. No właśnie, jakie są Jak twoje... patrzycie, ja nie muszę się rozglądać tam. Nie patrzę tam tą stronę, patrzę tylko przed siebie i w prawo delikatnie. Widzę cały header, cały czas mam przed oczami header. Czyli w zasięgu wzroku praktycznie jest cały header. Dokładnie. Ja też miałem Ciebie pytać, jakie odczucia, no bo Może ostatnio- uda nam się, nie wiem czy się uda w lusterku pokazać, ja dmuchnę teraz chłodnicę. Uwaga. Poczekaj. Uwaga. Widzimy, uwaga. Dawaj, O, było widać. nie ma dużo Ja tego widziałem. kurzu, bo ono jest wilgotno, Jest wilgotny, zgadza się. ale coś tam poleciało. No i to jest kolejna rzecz, która podobnie jak w tym kombajnie rotorowym też jest takie rozwiązanie, że nie mamy, no różnie to ludzie nazywają, kosz, puzon potocznie, czyli nie mamy takiego kosza na chłodnicę obrotowego. No to jest spotykane tak naprawdę tylko i wyłącznie w ładowarkach, teraz coraz częściej w ciągnikach, nie? Coraz częściej w ciągnikach coś takiego robią, czyli mamy wsteczne obroty wentylatora, które łopatki po prostu zmieniają swój kąt i wydmuchują Mamy już zanieczyszczenie. mocno blisko 100%, bo kamera nam się zasypała. Kamera nam się powoli Mam zasypuje. nadzieję, że się nie rozsypie. Już rozłożę rurę. No i nie dojedziemy. Nie dojedziemy, nie ma Nie co dojedziemy, ryzykować. a no szkoda mi jest rozsypać, nie? Na Zgadza kabinę. Rura, no tak, kombajn wysokość wysypu 4,5 metra, czyli spokojnie na każdą przyczepę, nawet chyba te największe Tak, dokładnie. sobie chwycimy, bez problemu sobie wysypiemy, wyładujemy. Tutaj nie mamy tej funkcji, ale w kombajnie rotorowym mamy funkcję pochyłu tej rury nawet, Tak, nie? zgadza się, to też dużo usprawnia, nie? Dokładnie. Teraz sobie przełączę na kamerę na rurę. Mam nadzieję, że nie jest odwrócona, bo trzeba było przestawić tę kamerę, była o 180 stopni, ale już widzę, że jest ok. Podjeżdżamy Jest dobrze. sobie i zaraz będziemy widzieć, co się tutaj wydarzy. Widzę, że wuja sypał od przodu, a ja będę sypał mimo wszystko od tyłu chyba. Chociaż nie. No ciężarówki powinno się ładować właśnie od przodu. Tak, no bo wiadomo, największe obciążenie tam idzie na... Sypiemy. I to jest to właśnie, o co walczyłem, żebym widział w środku w skrzyni, co jest grane, nie? Bo nie widziałem. O, i pięknie. Tak, Jeszcze leci. muszę sobie delikatnie pochylić tą kamerę, bo jest za bardzo przesunięta, ale to już jakiś szczegół. No i odróżniamy. W tej chwili... Rura o bardzo dużym, można sobie porównać, widzisz ziarno, które jest z bizona, a No które jest od właśnie. nas. To jest ta różnica. Tak, Przy no. mokrym łanie bizon nie ma szans, żeby idealnie wyczyścić. Żeby wyczyścić. A tutaj ziarenka mamy Naprawdę bardzo czyste. czyste. No i to też jest kolejny plus tej maszyny, nie? No, Dokładnie. Sama powierzchnia separacji sit jest tutaj dużo większa, ale no to jest nowa maszyna, tutaj wszystkie podzespoły jeszcze są nowe, nie? Tamta maszyna jest z 82 roku, więc no to także też pewnie tam trochę luzów gdzie dokładnie. niedociągnięć jest. Lepisko jest też już podtarte, pomimo że przez te wiele lat były jakieś tam remonty, ale no wiadomo, wszędzie gdzieś coś się znajdzie. Tam następny bizon zjeżdża. Znaczy bardzo dobrze, że właśnie było widać tą różnicę w czyszczeniu, bo tutaj na tym, nie wiem czy to było u Was dobrze widać, ale tutaj u nas Tu z było kabiny, widać gołym okiem, nie? no ogromna różnica i to na... Nam pisze, że mamy za niskie obroty bębna, ale nie chcę sypać na pełnych obrotach, bo no szkoda pasów oczywiście. Zgadza się. Nowa maszyna. No rzepak jest mokry, przez to tak ładnie się nie osypuje w tym zbiorniku. Ale z tego co rozmawiałem z Pawłem, operatorem kombajnu rotorowego, to ten system wydmuchu chłodnicy działa też w automacie. Jak Okej. temperatura podskoczy powyżej 80 chyba 2 stopni, to wtedy On sobie sam automatycznie wydmuchuje i to Tak też jest... jest. Okej. No to też jest takie usprawnienie, nie? Tak, dokładnie.
Ale no tutaj zawsze można kliknąć, tym bardziej, że w kamerze widzimy tą chłodnicę cały czas. Więc tutaj automatycznie można... Pokaż palcem, gdzie tą chłodnicę widać. Tutaj widzimy chłodnicę, ja mam powiększą, tu mamy widok na ponad pół chłodnicy, a ona zapełnia się kurzem od dołu. Więc jak już tam widzę, że mamy trochę tego materiału nazbierane, to Zbiornik pusty, tak jak mówiliśmy, 6000 litrów, ja sobie tutaj mierzyłem, to jest koło 2 minut wysyp. Trzeba też zwrócić uwagę, że nie robiliśmy wysypu na pełnych obrotach. nie. Ile miałeś tak? Z 50? 1700-1800 obrotów. No to tak z 60% tego, co można. Tak. No 2200 mamy maksymalnych obrotów, nie? Zgadza się. Ile jest w stanie skosić hektarów? Jest pytanie o Ojej. Marka. Ojej. To znaczy, to jest bardzo trudne pytanie, na które zawsze ciężko odpowiedzieć. W zależności w jakich warunkach, w zależności co kosimy. Katalogowo wydajność kombajnu to jest 1,5 hektara na godzinę, ale to jest No tutaj kosimy około hektara na godzinę, tak. No bo ale to warunki- jest, sam widziałeś, że raz jechaliśmy 3 na godzinę, raz jechaliśmy 1,8, 1,5. Nie da się tego jednoznacznie tutaj określić. Ale to też nie ma co się, jakby to powiedzieć, sugerować tym, co producent mówi, no bo To też nie są optymalne warunki do wrzucenia. no. Wjedziemy w pszenicę, jeżeli nie popada to jutro i wtedy będzie można coś tam powiedzieć, nie? tak, kombajn rotorowy też teoretycznie ma 1,7 hektara wydajność maksymalną. Nam się udało w przeżyciu osiągnąć no, prawie 2, 1,98 tak wyszło. I tam jakie mieliście wydajność ziarna? Bo to 6 ton, 6 ton. 6 ton przężyta, no to nie jest, no, można powiedzieć, no nie najgorszy wynik. No. Druga ważna rzecz, przysypiemy w locie, przewyładunek robimy tak jak O, teraz to stacjonarnie. jest nie? też tak ważna sprawa. Oczywiście kombajny mają możliwość wyładunku w locie. My wtedy mieliśmy na tamtym pokazie, na tamtym, jak pewnie widzieliście, mieliśmy przyczepę przeładowczą, która znacznie już przyspiesza, jakby to powiedzieć, pracę i przez to też kombajn ma większą wydajność na godzinę. Tak, chociaż powiem Ci szczerze, ja nie jestem zwolennikiem załączania napędów na pełnym gazie. Szkoda mi jest No nie, tych jasne, napędów, no bo- pasów. Znaczy chyba nawet nie wiem, czy w instrukcji obsługi jest napisane, żeby nie załączać na pełnym gazie. No, No a jak- wiadomo, istnieje ryzyko zerwania jakiegoś paska, no bo przeciążenie jest wtedy Jest wtedy duże, nie? Tym bardziej jak mamy pełen zbiornik, to nacisk na ślimak wyładowczy jest bardzo duży. No nie? oczywiście. Ja sobie sprawdzę jakość transmisji, czy nam tutaj nie zrywa. Mam wolną rękę, więc mogę to zrobić bez problemu. Muszę tylko kontrolować, żeby gdzieś nie zapchać. 330 widzów. Jakość mamy na razie bardzo, bardzo dobrą. Masz wolną rękę i masz kierowcę automatycznego. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, którzy nas oglądają. Zdecydowanie tak. Też byśmy się chcieli dowiedzieć, jak tam u Was wyglądają żniwa. Mamy też bardzo fajną godzinę, Przemek, na tego live'a. Wieczorna godzina. Wszyscy mają czas, 19, żeby sobie to pooglądać. Ci, którzy nie koszą, to wtedy mają czas. Ale mówię, no my mamy... Rolnik z Hollywood mówi pozdro chłopaki. Pozdrawiamy również. Pozdrawiamy rolnika. Mam nadzieję, że też uda mu się jak najszybciej skosić. Trzymamy kciuki zresztą za każdego rolnika, no bo wiadomo, to jest... Życzymy bardzo dobrej pogody, bo no ziarno traci parametry momentalnie teraz już w zbożach. Każdy deszcz niestety wypłukuje parametry. Tak, no każdy dzień to jest już w tej chwili powoli się robi nerwowy. Ogromna I to- strata. Tym bardziej, że ceny no nie są zadowalające, a wręcz kiepskie. Mamy taki ślimak, który na początku zapełnia nam zbiornik od dołu, nie przesypuje się ziarna, aby go nie uszkadzać górą. Dopiero jak się zapełni tam w 30%, Wtedy przełącza się na ten górny wysyp. no wtedy po prostu zasypuje tą klapeczkę i podbiera na Zgadza się. samej górę, nie? Bizon wraca, nam pole tutaj się kończy, pewnie za chwilę będziemy mieli przejazd na następny. Mamy hektar, na szczęście mamy... Powiedzcie coś o tym bizonie. Co to jest za bizon? No to jest taki chyba najbardziej znany bizon Super Z056 z 82 roku. Specjaliści, jak to określają, na szerokim kole. Tak. Były też bizony na wąskich kołach. No tutaj mamy akurat szerokie koło, więc ten bizon jest dużo stabilniejszy w terenie, mniej grzęźnie, ale też problem był z pękaniem tych opon wąskich przy pełnym zbiorniku przeważnie. Więc no te późniejsze wersje, no te nowsze wersje już Już- miały te poprawione wersje na szerokich kołach, nie? To jest bizon, którego kupiliśmy, ja wiem,
18 lat temu. Ja go pamiętam, jak kupiliśmy. Wtedy na pewno wydarzenie, nie? Mamy, No to już był nasz trzeci bizon w sumie, przez jakiś czas mieliśmy 3 sztuki. Na ten moment mamy 2, kosimy jednym, bo nie mamy takiej potrzeby. Sobie włączę drugi bieg. Nie mamy potrzeby koszenia na 2. Przeważnie mamy tak podzielone ten areał po 20 hektarów, mniej więcej 20 rzepaku, 20 pszenicy, 20 kukurydzy. Ja wyłączę może dźwięk. Wyłącz pikawkę, Bo spadały nam obroty pępna cały czas, ja już go wyłączyłem. Kukurydza, ziemniaki, buraki, więc tych upraw do koszenia nie ma aż tak dużo. Nie ma tutaj potrzeby 2 kombajnów uruchamiać. W zeszłym roku akurat kosiliśmy tamtym, żeby no nie stał ileś tam lat, bo mimo wszystko, że stoi garażowany, no to sam wiesz, że maszyna nieużywana psuje Tak, się tak. bardziej niż ta Szybciej się używana wypali. właściwie, nie? Tutaj przy polu widziałem, mamy obserwatorów jakichś, chociaż jesteśmy, można powiedzieć, daleko od głównej drogi, ale zawsze się Obserwatorów, jak tutaj przyjeżdżaliśmy już w trakcie dnia, było bardzo, bardzo dużo. No bo kombajny to- Ciekawość no, tutaj robi- ściąga, nie? robi Bardzo jasne. mocno. to są pierwsze chińskie kombajny w Polsce, w Ale my Unii tymi Europejskiej. kombajnami będziemy jeździć po całej Polsce, nie? Taki jest plan, tylko no, my się cały czas mamy tak... Zapisać się muszę na listę. Oczywiście. Właśnie, a propos tych, co Dawid mówił, tych pokazów, to każdy chętny, który byłby, nie wiem, zainteresowany takim pokazem, zobaczyć jak ta maszyna pracuje na żywo. My pod każdym naszym filmem zamieszczamy taką ankietę, takie zapytanie, prosimy wypełnić. Oczywiście do każdej osoby się odezwiemy, no bo to nie jest tak, że my sobie ignorujemy kogoś, kto poświęci trochę czasu, żeby wypełnić tą naszą ankietę. I ankieta jest bardzo prosta, to Ankieta- wystarczy imię, nazwisko, Zgadza się. maila, telefon Jakieś i dane tak naprawdę kontaktowe. to jest tyle. Miejscowość chyba tam jeszcze trzeba potwierdzić. Nie mówię, że do każdego przyjedziemy, bo praktycznie to pewnie będzie niemożliwe, bo tych zapytań trochę jest, ale też będziemy się starać robić coś takiego, żeby Was informować, gdzie, w jakim rejonie będą pokazy. Padło pytanie, jaka przyczepa, jaki ciągnik odbiera zboże. Odstawiamy zboże na swoją ciężarówkę, którą mamy w gospodarstwie. Ja uważam, że ciężarówka w gospodarstwie to już jest rzecz konieczna tak naprawdę. No tak, coraz więcej tego. Bo przy takim gospodarstwie 100-hektarowym ciężko byłoby odwieźć gdzieś na skup. Tu już pojedziemy bez kierownicy. Ciężko byłoby odwozić na skup, a tak jesteśmy niezależni, nie musimy najmować transportów. A i sadzimy sporo ziemniaka, więc mamy możliwość sobie później Też własnego transportu. No wychodzi to dużo taniej jak ciągnikiem. No może mielibyśmy jakieś tam szybkie ciągniki, które jadą 70 na godzinę, to wyszłoby dobrze. Ale tutaj możemy sobie podpiąć jeszcze naczepę do transportu maszyn, słomy i tak dalej, więc to jest plus, którym no, możemy robić większe odległości. Nie ograniczamy się tutaj już kilometrowo, gdzie mamy zasięg działania. No tak jak mówisz, no macie doświadczenie z tym, Ale mamy też... wyszło Wam, że zastosowanie ciężarówki jest bardziej opłacalne, no i to też widać na różnych polach, Tak. bo coraz więcej osób, coraz więcej rolników, co się stosuje tego typu transport. Mamy też wózek, że przehaczamy naczepę pod ciągnik i możemy ją śmiało ciągnąć ciągnikiem. No ale staramy się tego nie robić, no bo nie ma to sensu, nie? Jakiej marki silnik, jaka moc? Tutaj jest silnik Weichai 4-cylindrowy, mocy 140 kW, czyli to jest mniej więcej no, około 190 koni mechanicznych. Silnik chiński, tak jak cała maszyna. Ten silnik jest bardzo dobrze znany już przed bo to Tak, nie jest zgadza jakiś się. On jest- nowy tak. silnik, który tutaj jest zamontowany. Te silniki są stosowane i w ciągnikach Arbos, Aupax. W serii 5000, nie? serii To jest ten sam 5000, silnik. zgadza się, tylko tutaj jest trochę mocniejszy, no wiadomo, podniesienie mocy jest na elektrolica. Silnik jest... Kombajn podczas pracy zadziwiająco cicho pracuje. To na pewno też zasługa tego, że mamy całą
Właśnie Grzegorz napisał, bo tutaj podsłuchuje trochę nas bacznie i mówi, że ale cicho w kabinie. Tak, w kabinie jest bardzo cicho. Ja wspomnę, że mamy załączoną klimatyzację Jeszcze już na klimatyzacja drugim biegu, chodzi. która tutaj dmucha nam bardzo mocno w mikrofony akurat. Trochę chłodno jest. Mogę zmniejszyć Tak, tempo? poproszę, dziękuję. Dobra. Pokaż Dawid, jak się ustawia i reguluje klimatyzację. Tu mamy potencjometr od załączania klimatyzacji, czyli ustawiania temperatury, a tu mamy potencjometr od prędkości nadmuchu. Ustawię może na jedyneczkę i trochę tutaj nam zrobię ciepło. I Przemku, tu jest woda, jakby ci zasło dla Ciebie. Na razie dziękuję, ale pewnie później skorzystam. Nie będziemy jechać tak krótko, więc chwilę nam zajdzie. Klimatyzacja jest manualna, Ale jest, to jest to znaczy, najważniejsze. to nawet ja chciałem powiedzieć, że to nie jest żaden minus, no bo Żaden klimatronik tu nie jest potrzebny. no właśnie, no. Kurczę, to jest tylko A jak kombajn. każdy powtarza, im mniej tego, tym mniej rzeczy do zepsucia. I to też jest fakt. Ja uważam, że to ma być prosty kombajn, a Zgadza nie się. maszyna super ekstra zaawansowana, Właśnie. bo nie na tym nam zależy. Tak jak mówiliśmy, naszym docelowym klientem, może nie docelowym, ale takim też celem, żeby dotrzeć do tych klientów, którzy użytkują Bizona. A wiadomo, no Bizon jest prostą maszyną. Nasza maszyna też jest bardzo prosta. Nie wiem, czy może pewnie na jakichś przebitkach widzieliście, jak wyglądają napędy. Tam naprawdę nie ma wiele. Ja myślę, że się przejdziemy. Zaraz tutaj wuja pojedzie bizonem dookoła, a my w tym momencie sobie obejdziemy to pokażemy szybciutko, dookoła. bo już czuję, że Rosa powoli będzie siadać. Jak teraz wyszłem spoza kabinę, myślę, że jeszcze godzinę da się pojechać, ale Robi się. więcej już raczej nie. Robi się duszno, no. Na pewno Zresztą dzisiaj cały dzień był taki ciężki parny, był ten tak. dzień. Tym bardziej, że jak przepaduje, w ziemi jest bardzo dużo wilgoci, nie ma wiatru. No właśnie No to chciałem wszystko się mocno to też kotłuje, chciałem nie? zauważyć, że jeżeli jak weszliśmy tam na pole, no to widać, no miejscami nawet trochę grząsko może być, bo no, Tak, jednak tak, ziemia tak. jest bardzo mokra. Jedziemy tutaj To pole, w konwoju, jesteśmy przy nowym polu. to ja mu odjadę. Grzegorz mówi, że fajny, zaawansowany, prosty kombajn zbożowy. No Tak, zgadza tak. się. No my jesteśmy naprawdę pod wrażeniem, jak on jest. No my nie znaliśmy tak naprawdę tego kombajnu, nie? Na samym początku, Przemek. Bo jak one Nie, przyjechały, w 2 kontenerach przyjechał ten Tak, kombajn. no to też pokazywaliśmy. Transport specyficzny, nie ma co ukrywać. Samo złożenie kombajnu też zajęło nam kilka dni, chociaż trzeba przyznać, że ten kombajn, tak jak mówiłeś, w kontenerach przyjechał, ale to było tak dosyć z głową rozłożone, nie? Ja wiesz co, byłem w szoku, jak rozładunek tych kontenerów szybko poszedł. Tak, to jest Bo to było ile? No godzina? Godzina, Dobra, godzina. Ja nie dokładnie. będę gasił kombajnu, ale mamy chwilę, żeby wyjść na zewnątrz. Dobra, jak najbardziej idziemy, pokażemy co i jak wygląda. Wiesz co, poczekaj. Wyłączę bieg, bo przypadkiem ruszysz joystick i się znajdziemy w innej miejscowości. To jest pole, na którym robiłem już próbkę w poniedziałek. I tutaj było bardzo zielono, bardzo Tak, to mokro. jest to, co mówiłeś, nie? To Że jest to, było, co że było mówiłem. naprawdę słabo. Krótkie spodnie przy zbiorze rzepaku to nie jest. Jak już jeździmy tylko w kabinie, to jest ok, nie? Dokładnie Ale jak tak. trzeba wyjść, no niestety. No i jesteśmy pod osłoną kombajnu i tu mało co jest, Przemek. Mało co jest. Tu mamy napędy tak naprawdę tylko od wyładunku. Jest główny pas do napędu kombajnu. Tak, no spas od silnika na mocarnię, ale czekamy na operatora, który zaraz tutaj nam dojdzie. Bo mówimy o rzeczach, których widzowie nie widzą jeszcze tak No właśnie. naprawdę. Trzeba wspomnieć, że kombajn jest na hydrostacie, bo to też ludzie Tak. pytali. 3 biegi mechanicznie przełączane i ale napęd hydrostat. hydrostatyczny. Tu widzimy bardzo grube przewody, to są właśnie od hydrostatu. Dokładnie tak, od pompy do silnika. Ale chłodzenie tego jest bardzo dobre oleju. Zobacz, ja sobie dotykam te węże normalnie ręką i one nie są gorące. Tak, są ciepłe, ale nie są jakieś przesadnie gorące. Zgadza się. Główny pas i pas na siekacz tak naprawdę. I to jest tyle. Rzecz rzadko spotykana w kombajnie. Mamy butlę, sprężarka, dzięki której możemy sobie obmuchać cały kombajn. To też bardzo przydatne. Jest to przydatne. Ja zapomniałem zabrać węża z Tarnowa. Bo jest taki wąż na zwijaku Tak. przekręcany, ale jak montowaliśmy nawigację, to on został zdjęty. Został zdjęty, ale to tak jak zauważyłeś, mamy na górze wąż na zwijaku, który praktycznie cały kombajn możemy sobie oblecieć. Idziemy na drugą stronę? Idziemy na drugą No stronę. tutaj nie będziemy ma tak naprawdę co tak, oglądać pod tą osłoną. nie będziemy tutaj też za dużo, bo robota musi być zrobiona. Wiadomo, rozdrabniacz. Ja to nazywam czujnikiem strat, wiesz? Tutaj można sobie zobaczyć, co nam leci z wytrząsaczy. Jest tutaj dużo rzepaku, dużo jest tego ziaren. No prawie wcale nie ma, nie? Wcale, zgadza się.
To co jest, to jest nic. Samo ustawianie kombajnu też nie zajęło nam dużo czasu, bo jak nie wiem, czy pamiętacie, na tym pierwszym filmie to mieliśmy kombajn ustawiony praktycznie po 200-300 metrach, także to też jest jedna fajna rzecz. Zbiornik na wodę, żeby sobie ręce umyć. No właśnie chciałem mówić, że nie bój się, możesz się pobrudzić. Zgadza się. No i tutaj też. I to jest właśnie ta chłodnica, która jedzie bizon, rusza. Ja nie wiem, czy on tutaj się zmieści, chyba się zmieści. Nie, musimy odjechać, bo on ma rurę rozłożoną. Odjedź, tak. To idziemy z drugiej strony. Chodź Ja tam, odjadę. żebyś mieścił. Teraz będzie ładnie widać porównanie gabarytów, bo blisko siebie przejadą. No nasz ma nieco ponad 4 metry wysokości, bo też osoby o to pytały. Czyli to nie jest jakiś super niski kombajn. Zobaczycie sobie. Zobaczycie sobie, porównamy gabaryty. Jesteśmy już coraz bliżej zachodu słońca, nadciągają chmury. Mam nadzieję, że rosa nie siądzie o 20, a przynajmniej o 21. Zobaczymy. Teraz można sobie idealnie porównać gabaryt Właśnie tych mówiłem, kombajnów, nie? O nie? gabarytach. No nie jest to dużo większy kombajn, Nie jest. ale wydajność jest jeszcze raz taka, można powiedzieć, do paku. Ma też ponad 4 metry Tak. tutaj ciche wiotr. Tak, dokładnie. No mówię, no to wysokość jest podobna, nie? Trzeba też zauważyć, że my tutaj mamy rozkładany zbiornik. Rozkładany zbiornik jest mniej więcej na wysokości góry daszku Bizona, jak ja sobie porównywałem. Dokładnie, tak? No tu mamy zbiornik paliwa na samym tyle. Ja tak uważam, że to jest plus do przystawki do kukurydzy. Jest przeciwwaga do tego kombajnu. Będzie stabilniejszy na pewno. Chociaż wiesz co, jeżeli chodzi o przystawkę, to my ostatnio robiliśmy sobie taki wewnętrzny test tego rotorowca. No właśnie ja słyszałem, bo To ten my rotorowiec... mieliśmy trochę wątpliwości, czy da radę z 5-rzędową przystawką Capello, która Ale waży... chodziło o podniesienie, o uniesienie Tak, jej. chodziło nam o uniesienie. I co? I tył nie powiem był ci, w górze. było naprawdę zadziwiająco stabilnie, bo tamten kombajn, nie wiem czy widzieliście, ale gabarytowo jest dużo mniejszy. Także ja myślę, że on tutaj jest ten kombajn... dużo krótszy. Krótszy, zgadza się, krótszy. Tutaj ten kombajn z 5-rzędową przystawką na pewno sobie będzie bardzo dobrze dawał radę. No i wracamy do prawej strony. No i tu też mamy nie za wiele. Mamy tak naprawdę dwa akumulatory, całą rozdzielnię hydrauliczną, Tak jest. chłodnicę, no i pasy od wentylatora i pas tak naprawdę od rzutnika i mocarni. I to jest tyle. Także jak widzicie, no naprawdę jest tego niewiele. Też rozmawiałem z Pawłem, który miał okazję składać ten kombajn i on mówi, że serwisowanie, ewentualna wymiana pasów jest naprawdę bardzo szybka. No W właśnie, niektórych kombajnach... tu mamy tak naprawdę pasy no nie zbiegające się ze sobą, Zgadza nie? się, zgadza się. Także to jest kolejny plus tej maszyny. To co? Wsiadamy i jedziemy. Chyba nie ma na co Będziemy, czekać, nie ma co czasu tracić. Ręce może sobie przemyć, Przemek. Jakieś tam przeżyje. Dobra. Teraz się zrobiło tam ciasno, żeby wejść, bo rzepak jest, ale jakoś myślę, że dasz radę. Ja sobie umyję. No to ja też skorzystam już. No. Korzystaj. Świeżą wodę lałem specjalnie. I można jechać. No ściernisko nie jest najprzyjemniejsze. Nie, żeby tutaj to nie jest miłe robić. doświadczenie. Ale ja słyszałem, że w tamtej kabinie w rotorowcu jeździliście w 4 osoby. Tak. Czekamy na operatora, aż przyjdzie. Właśnie, też nie mówiliśmy o kabinie za dużo jeszcze w tym kombajnie, bo kabina jest praktycznie taka sama Jest trochę wąsko, ale jak się w uda. kombajnie może potrzymam gimbala. rotorowym. Moment. Z dosyć specyficznym ułożeniem fotela. Ma to swoje plusy, jak już też mówiliśmy. No i kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba, to jest siedzenie pasażera, no bo ja mały nie jestem, a jeszcze ktoś obok mnie mógłby sobie usiąść.
Kabina jest naprawdę bardzo przestronna. Zresztą to też widać na zdjęciach czy na filmach, jak kabina jest bardzo szeroka i wygodna. Jak tam, Przemek, zapakowałeś się już wygodnie? Tak, no właśnie mówiłem, że tutaj jest naprawdę wygodnie, fajnie. A miejsca jest sporo. Plecak wrzucimy. I jedziemy. Może nam później powiesz, do czego różne przyciski tutaj są, bo jak widać możemy trochę wjechać tutaj... sobie w one. Ja sam wiedziałeś, że jest dużo czasu, żeby Tak. opowiadać, rozmawiać. Znaczy bardzo fajna rzecz, przydatna, to też jest regulacja wysokości podłokietnika. Mamy tutaj Elektryczna. elektryczna, właśnie, to nie jest... Zobacz, jedzie do góry. Zgadza się. I dodatkowo możemy sobie, oj przepraszam, możemy sobie go cofać i wysuwać. O. Ja mam go tak ustawionego pod Na środku. siebie. No tak powiedzmy, że po środku. Nie za wysoko, bo później ręka cierpnie. No właśnie, I sobie rozregulowałem, zobacz. Ale no, miałem pytać, bo no, ty tym kombajnem pracujesz, pracowałeś też wcześniej. praktycznie Ale jak z wygodą? Nie jest jakiś tam... Nie odczuwasz jakiegoś dyskomfortu? przede wszystkim jak słyszysz, jest cicho. Tak. To jest najważniejsza rzecz. Druga sprawa, no jest klimatyzacja, która też sporo tutaj poprawia komfort pracy. Co więcej potrzeba? No monitorów i kamer mamy sporo. To też no, wpływa na jakość tej pracy. No Ale- myślę, że nic więcej tutaj nie potrzeba. Tutaj mamy jeszcze coś, czego też nie spotkacie. To jest gaz każdym nożny. kombajnie. Gaz Właśnie. nożny. Ja osobiście go nie używam. Okej. Mi jest niepotrzebny. A widzisz, a Paweł mówił, że jemu to bardzo... Wiesz co, się może inaczej. podoba? Używałem to jako gadżet na początku. Okej. Ale jak już się wprawiłem w ten kombajn, to już tutaj ręka, wszystko chodzi. Na szczęście mamy taki i taki gaz, także to... Bo też trzeba powiedzieć, że problemu. gaz oczywiście ręczny jest. Może do jazdy po drodze jest to No trochę, właśnie, on mówi- trochę bardziej wygodne. Mówił, nie? że po drodze jest wygodniej mu. Ten jego kombajn, znaczy jego kombajn, ten drugi kombajn rotorowy, którym on jeździ, też jest trochę szybszy, nie? I Tak. może to wpływa na to, że on jedzie na tym gazie nożnym. No jak dla mnie na razie Znaczy- ten gaz nożny to jest gadżet, nie? Znaczy, no tamtym osiągnęliśmy 37 km na godzinę, No nie, to ja tutaj 33,8 z górki osiągnąłem, co też nie jest małą prędkością, trzeba powiedzieć. Nie? ale Bo- ja nie jestem zwolennikiem jakichś tam szaleństw, więc wolę jechać 30 i dojechać, niż jechać 40 i nie dojechać. Nie? Jaki to kombajn się pyta porowy Franek? Kombajn rotorowy, Aupax, nie rotorowy, Klawiszowy. czteroklawiszowy Aupax GV100 o tradycyjnym układzie omłodowym z bębnem 660 mm. Tak jest. Kraj pochodzenia. Chinę. Chinę. Gdzie zmontowany? W Polsce, bo to tutaj mamy taką fabrykę kombajnów w Polsce, w firmie Korbanek. Montownie, nie? Montownie, no jak widzieliście pewnie na jakimś filmie, a jeżeli nie, to zapraszamy do obejrzenia, jak te kombajny przyjeżdżają rozłożone, jak je tutaj nasi mechanicy składają. Przyjechały w dwóch kontenerach tak tak. naprawdę. Tak. No i docelowo one tak będą przyjeżdżać tutaj do nas na kombajny, nie? Znaczy, no, Czy jest jakiś inny plan na transport? są tych różne maszyn? plany, ale tego typu transport też na pewno będzie brany pod uwagę. On wychodzi najtaniej, czy jest jeszcze jakaś Tak, on wychodzi tańsza? najtaniej, no ale też trzeba na uwadze, że trochę czasu potrzeba do złożenia tego kombajnu, no bo na początku tutaj nasi chłopacy po tygodnia, wiadomo, im więcej tych kombajnów będzie, tym ta wprawa większa. No tutaj tak naprawdę uczyliśmy się, dodatkowo nagrywaliśmy wszystko dla Zgadza pokoleń, się. że tak powiem. Dokładnie tak. Kto nas nadzorował? Nadzorowali nas tak naprawdę inżynierowie z Chin, Tak. bezpośrednio, Mieliśmy którzy do tutaj- czynienia mieli sporo już z tymi kombajnami, bo sami nie produkują, ale no to było bardzo dobre doświadczenie dla nas tutaj, żeby mieć przy sobie kogoś, kto wie jak do tego kombajnu podejść, nie? Chociaż wiesz co, ja naprawdę rozmawiałem z mechanikami i chłopacy mówią, że kombajn był tak rozłożony, że składanie poszczególnych elementów, można powiedzieć, to było... No zresztą, Nie można było tego włożyć inaczej. zresztą my sami, Przemek, tam non-stop byliśmy, nadzorowaliśmy to, ja nagrywałem, ty też dochodziłeś, żeby się dowiedzieć jak to wygląda. No bo jesteś produktowcem od tych maszyn, więc też chcesz wiedzieć, nie? Jak Tak, jasno, oczywiście. A nie ukrywamy, no to jest nowość w Polsce i każdy jest zainteresowany, jak to jest zbudowane. W ogóle jeżeli chodzi o budowę, bardzo duże wrażenie też robi powłoka lakiernicza.
bo naprawdę jest na najwyższym poziomie. Ten lakier widać, że jest wysokiej jakości. Ja jak sobie patrzyłem, to w gardzieli nie jest jeszcze nic wytarte, pomimo że on już kilka hektarów skosił ten Zgadza się. kombajn. A w tej chwili jak ty wyjeżdżałeś, to ten kombajn miał 30, no coś koło 30 godzin. 29 chyba godzin, nie? wiadomo, Jak to- wyjeżdżałem z Tarnowa, to miał 27. Trochę przejazdów, ale tak jak mówisz, no lakier jest bardzo dobrej jakości i też trzeba powiedzieć o spawach, które widać, że są robione maszynowo. To nie są jakieś takie... Automaty, nie? Tak, jak się mówi, automaty, jak to się mówi, to nie są takie hefty, ale naprawdę jakość wykonania jest, też robi wrażenie. No my już mamy doświadczenie nie tylko w ciągnikach, ale też w koparkach, Tak. które przyjeżdżają już do nas od 2 bądź 3 lat, nie? Na razie koszę sobie z ręki, no bo tutaj objeżdżamy pole dookoła, więc no nie będę ustawiał nawigacji. No muszę wyjść. Tak, Muszę wyjść, chwyciłem dosyć dużo trochę za... zielonki, a nie chcę wszystkiego wyrzucić na ziemię. Gdzie za momencik wrócę. No to ja będę się teraz chwalił, co wiem o tym kombajnie. Opowiadaj, ja zaraz będę. Może dać mikrofon, to jak chcesz, to możesz gadać. Przemku, jakby wracając do tematu, zbiornik paliwa 310 litrów. 310 litrów, zbiornik na gród 20 litrów. No bo też nie mówiliśmy, oczywiście kombajn spełnia wszelkie normy spalin Euro 5. Jest tutaj dostosowany do polskiego rynku. Zresztą, my oferując nowe kombajny, maszyny muszą być wyposażone, spełniać wszystkie normy. Muszą mieć oczywiście wszelkie certyfikaty CE i ten kombajn oczywiście ma. Header szerokość ma 4,57 to jest header, którego też wyróżnia dosyć duża średnica bębna wciągającego, bo też jest chyba, o ile dobrze pamiętam, 500. Jak na tego typu, na tego bo bęben bucący, jak chodzi o średnicę, to 660, 660, to tak. też jest największy w tej klasie kombajnu. bęben bucący jaką ma szerokość? Metr 18. 180, tak. Tak, metr, no, Metr 18. 1180 Tak jest. mm, dokładnie tak. A obroty bębna jakie możemy osiągać? Obroty bębna z tego co pamiętam minimalne mieliśmy 1600, a maksymalne, Dawid, sprawdzałeś? Nie sprawdzałem maksymalnie. 1200 było tak jakby przewidywane. Tak, no 1200, ale to też wszystko jeszcze będziemy testować. Chcę się usprawiedliwić, Przemku, przerwę ci na chwilę. To nie była moja wina, że wciągnąłem, ale wuja podczas nawracania zrobił taką bardzo dużą kubkę zielonego No, i no nie chciałem tego wciągać przez kombajn, dlatego poszedłem to wygarnąć z tego stołu. Czym zrobił tą górkę? Bizona. Tu obok nas jedzie Bison Z056 Super. Przed nami trochę nas hamuje, a Tak. może zrobił to celowo, żebyśmy go nie poganiali z tyłu na plecach. Złap tą pułapkę Czy mamy jakiś taki wyścig porównawczy z Bizonem w tej chwili? Troszeczkę jechaliśmy obok siebie przez chwilę, no i jesteśmy szybsi, nie? On jedzie gdzieś tam 1,8, 2 na godzinę, my jedziemy 2,5-3. Wydajnościowo ten kombajn, no myślę, że no jest zdecydowanie bardziej wydajny od Może Bisona. o połowę wydajniejszy, Tak. może no, o No, oczywiście połowę. też zależy od tego, Od warunków. Od warunków, nie? Bo tak jak już też mówiliśmy, podawanie parametrów kombajnu, no, Tu można pokazać, jak zielony jest rzepak, nie? no Tutaj właśnie chciałem pola jest- powiedzieć, że wjechaliśmy tutaj w dosyć Tu ciekawy mamy kawałek pola. bardzo mocno zawsze zielone miejsce, stoi woda, non-stop tutaj stoi woda, więc no nie kosi się tego zbyt przyjemnie. Za Pojadę chwilę- trochę wyżej, żeby tak, tego tak. nie łapać. Za chwilę też złapiemy. No, on tu też widzę walczył dosyć mocno z tym. Także tutaj mamy naprawdę No nieciekawe. to ekstremalne, mam można powiedzieć, warunki. Chociaż no, z tym ekstremalnym to też trzeba uważać, bo za chwilę znajdzie się ktoś w komentarzu, Ma że, jeszcze bardziej ekstremalne warunki. że on do niego to jest codzienność, nie? Ale no mówię, to na pewno nie jest to... Ale tu już wjeżdżamy, zobacz, w jaki wysoki Tak. łan. I tu będzie miał kombajn naprawdę co robić. Teraz jedziemy z prędkością 2,2 km na godzinę, 2,3, ale na pewno trzeba będzie zwolnić, bo... No wiesz co, tu jest widzę suchy ten rzepak, nawet zaczyna się kurzyć. Więc zobacz, 3,5 teraz jadę. Tak, Tutaj mamy 3,2. obroty bębna 620, 620 mam, także dobijają do 700 maksymalnie, mniej więcej nie. Też chciałem podnieść te obroty trochę wyżej,
aby wydobyć jak najwięcej tego zielonego rzepaku z tych łuszczy. Zgadza się. No teraz No, mamy no prawie to 3 km na godzinę, 2,6. 2,6. W plonie jest ogromny, to tutaj widzę, bardzo gęsty rzepak. Zbiornika leci dużo. Leci dużo. Ja widzę od razu po tej rurze, jak dobry jest plon. Więc no trochę tego tutaj leci. Wuja jedzie trochę niżej, ja jadę wyżej. Im mniej tej zielonej masy łapiemy, tym no ziarno będzie bardziej suche, nie? Tak, ja może Nie przypomnę wyciskamy oglądającym, jesteśmy w województwie wielkopolskim, w okolicach Szamotu. Ile mamy do Tarnowa? No 30 km. Około 30. Mamy kolejny dzień, trzeci dzień testów kombajnu klawiszowego. Tak naprawdę po tygodniu, bo mieliśmy tak, tydzień mieliśmy przerwy tydzień ze względu przerwy. na pogodę. Ze względu na pogodę. Dzisiaj już jedziemy intensywnie. No bo też nie wiadomo jaka pogoda będzie jutro i trzeba Znaczy, wykorzystać my każdy. już tak naprawdę wiemy, że tej pogody nie będzie. No i korzystamy z tego, co jest. Każde okienko trzeba wykorzystać. Dokładnie, uwaga. I jedziemy dalej. Korzystamy z tego okienka, bo jak przyjdzie znowu mocny deszcz, to będziemy stali tydzień, po tygodniu już nie będzie to zbyt ciekawie wyglądało. Znaczy prognozy zapowiadają przyszły tydzień jeszcze kiepsko, a następny ma być już lepiej, mówię, do nie? niektórych to już będzie... Ale w można tym powiedzieć, późno. tygodniu, co będzie już dobra pogoda, to już nie będziemy czekać, tylko pojedziemy wtedy zboża, pszenicę, która też już mocno cierpi z tego powodu. My Was oczywiście serdecznie zapraszamy tutaj do oglądania, do komentowania, ale też osoby, które by były chętne takim pokazem, bo pokazy też widujemy oczywiście u ludzi. Pod filmem będzie taka ankieta do wypełnienia. Na pewno się odezwiemy, na pewno spróbujemy Chyba nawet robić... na czacie ona się pojawia, ta ankieta. Okej. Więc, a jak nie, to na naszej stronie www.korbany.pl klikamy w górny baner, ten główny, i tam na samym dole artykułu w aktualnościach Tak, jest formularz do wypełnienia. Zapytanie o pokaz. My oczywiście się skontaktujemy. Nie obiecujemy, że każdemu zrobimy ten pokaz, no bo jeżeli będzie to... Ale mi się dobrze mi się udało ustawić ten kombajn. Naprawdę leci bardzo czysto jak na te warunki, które tutaj mamy, przy tej wilgotności. Ale samo nastawienie kombajnu też nie jest jakiś... No sam widziałeś pierwszy Tak. wjazd, nie? Ja się naprawdę spodziewałem pół dnia biegania Tak. przy tym kombajnie. W jednym przejeździe nam się udało to zrobić. Jestem mega Jeden zadowolony. przejeździe. Przy kombajnie rotorowym troszkę dłużej nam to zajęło czasu, ale to też nie było jakoś nie wiadomo ile. Ale wiadomo, kombajn rotorowy ma taką specyfikę, wymaga więcej czasu, żeby to ustawiać. Ale później jak pojechaliście z Jęczmienia w Przężyto, to nie robiliście nic tak naprawdę. Żadnych korekt nie było. Naprawdę zbiór był bardzo, bardzo zadowalający. Jaki tam mieliście plon, jaka wydajność? 6, to znaczy plon był 6 ton na hektar, Mhm. a wydajność sięgała 2 hektarów na godzinę, także no, Mam no z tym, że Mhm. podróżowaliśmy z prędkością nawet do 9 km na godzinę. Rolnik z Hollywood mówi, że jak będzie takiej wielkości Chińczyk jak jest Rostelmaszu, to by chcieli sobie nawet może wymienić. To znaczy my też byśmy chcieli, to znaczy w Chinach już są takie kombajny, No, ale no na razie mają silniki, które nie spełniają europejskich norm. Ja mam nie taką mówię, że w nadzieję- przyszłym roku coś się nie pojawi. Oczywiście fabryka w Chinach też, Chińczycy też są bardzo zainteresowani rynkiem europejskim. No to doskonale pokazuje fakt, w tym roku otwarta fabryka w maju, 18 maja, jak dobrze pamiętam, na 100 000 ciągników rocznie. Tak, To jest bardzo dużo. Mam informację, że wilgotność 9,7, czyli jest, no tutaj zaczyna się kurzyć tak, i tutaj ten łan naprawdę wygląda pięknie. zgadza się. Do tego zbiornika no, przybywa mega szybko. Fabryka w Chinach też powstaje kombajnów, z tego co dobrze pamiętam, o ile już nie jest wybudowana. Także no, możemy się spodziewać na pewno coraz większej gamy chińskich kombajnów w Polsce. Ja mam taką cichą nadzieję, że jak pojawi się kombajn już większy, z tym większym silnikiem, to równocześnie pojawi się Aupax 7000, którego miałem No i to- okazję testować tak. już bardzo, bardzo dawno temu i bardzo mocno. I nie ukrywam, że mocno czekam też na ten ciągnik. To Tak, jest tak, taki nie to- koń pociągowy, który naprawdę sprawdziłby się idealnie. Tak, to Tak, jest, i jakbyś powiedział, co jest na tej konsolce tam do końca. Do góry, tak? Tak jest. To może Przemek, ty będziesz mówił. Tu mamy nagrzewnica, nagrzewnica, światła robocze, tutaj mamy kogut, tu mamy załączanie nawigacji, tak, boost.
którego mam załączonego teraz. Tak, mamy 3 pozycje, jest 100%, 50. 50, chyba 25, o ile dobrze 25, tak. pamiętam. Albo 75 i 50, coś takiego. Chyba tak. No i oczywiście panel klimatyzacji. No to już pokazywaliśmy. No i mamy 3 monitory, kamery, ekran główny z kamerami i parametrami pracy i nawigację, którą zaraz sobie ustawimy, tylko wyjedziemy już na prostą, jak obkosimy. No i podłokietnik z joystickiem i z przyciskami, które... Tak. Możemy po kolei tutaj mniej więcej powiedzieć. Tu mamy przyciski od headeru, od motowideł, wsuwamy, wysuwamy. Prędkość motowideł, To wideo, tak jest. wiatr w kombajnie. 2 główne przyciski od uruchamiania mocarni i od uruchamiania headeru. Muszę trochę zwolnić i obniżyć. Rozkładanie, składanie skiernika, rozkładanie, składanie rury. Wysyp, odwrotny, zmiana geometria łopatek chłodnicy. Tutaj mamy Wysokość- prędkość bębna, prędkość bębna, tak. i wysokość, podłokietnika. podłokietnika. No i to jest tak naprawdę tyle. 3-biegłowa przekładnia. Manualna. Ale biegi wchodzą bardzo Bardzo płynnie. ładnie, nie ma problemu. No i joystick z hydrostatem. Mamy podnoszenie, opuszczanie headeru i podnoszenie, opuszczanie motowideł, nagarniacza. Jak to się Zwał jak fachowo, zwał, tak fachowo jest. zwie, chyba nagarniacz, nie? No, Tak naprawdę ten kombajn udało nam się przygotować na styk pod rzepak, bo w ostatnim momencie dorabialiśmy jeszcze stół do rzepaku tak. i wózek do headeru. No wózek to akurat okej, ale ten stół to tak nam się udało na tam poprzednią niedzielę do pograniczu zdążyć. No nie ma co ukrywać, kombajn przyjechał do nas praktycznie przed samymi żniwami. My tutaj wszyscy zwarci, pełną mocą udało nam się jakoś zrobić tak, żeby zaprezentować, jak te maszyny działają, no bo wiadomo, żniwa nie trwają wiecznie, też są małe okienka, my chcieliśmy... Też ciężko jest zebrać jakąś grupę rolników, której można pokazać w jednym miejscu ten kombajn, Nie, no jasne. bo no, szanujący się rolnik zawsze będzie wybierał pogodę i koszenie swojego pola. niż... Może ktoś się zapisze w grupie tutaj. Dokładnie. I właśnie do tego chciałem dążyć, że jeżeli będziecie mieli jakiś pokaz u siebie w okolicy, o którym na pewno będziemy informować, to zapraszamy Was grupowo, zabierajcie sąsiadów, Tak. wszystkich zainteresowanych kombajnem. Na pewno zaprezentujemy każdego, czasu nie zabraknie na to wtedy. Bo łatwiej nam jest zrobić pokaz w jednym gospodarstwie dla 10 osób, niż w 10 gospodarstwach dla jednej osoby. I to też. A poza tym tacy, jeżeli jest kilka osób, to zawsze jest weselej, zawsze każdy może się swoimi, No i jest wiele opinii wtedy, tak, nie? tak, swoimi opiniami podzielić z innymi. Także nam też, dla nas też to jest, nie ukrywamy, trochę lepiej. Mamy jeszcze Rostermasza w ofercie. Tak, oczywiście. Mamy jeszcze 2 wektory. W tej chwili są w bardzo ciekawych cenach. Jeszcze można powiedzieć, jeszcze bardziej promocyjnych niż były. Zapraszamy, żeby sobie kliknąć na zakładkę nowe i używane na naszej stronie. Tam sobie zaznaczyć producenta Rostermasz. Mamy 2 kombajny Vector 425. Obydwa kombajny są z 6-metrowym headerem. A z maszyn używanych mamy też kombajny John Deere'a. Tak, 2 kombajny John Deere, nie 2 kombajny, jeden kombajn John Jeden, Deere'a, jeden. 22,64. No i tam kombajn czeka też praktycznie gotowy do koszenia. no także no mówię, no w tym roku na pewno zapotrzebowanie na kombajny jest. Nie chcę tutaj namawiać, ale no, No to jest jeżeli ktoś się ostatni moment. zastanawia nad zakupem, no to Nie ma jest na co czekać. dobry moment, żeby właśnie podjąć decyzję, bo Ten rok pokazuje, że własny kombajn w gospodarstwie Tak, jest tak, wręcz na pewno. konieczny. na Nie? pewno procentuje. No i my też nie ukrywamy, że z naszą maszyną z Chin jesteśmy praktycznie przekonani, że cenowo będziemy bardzo Atrakcyjni. bardzo atrakcyjny. Cena też będzie niedługo ogłoszona. Ja myślę, że najpóźniej w przeciągu do 2 tygodni planujemy też zrobić taką prezentację. Ja już podpowiem coś. Warto zapisać się na nasz newsletter i tam ta cena być może pojawi się szybciej. Tak, Jak tak, chcecie być na zgadzam się. bieżąco ze sprawami, które dzieją się u nas, no to ten newsletter jest konieczny i to Wam sporo ułatwi. Zgadza się i pewnie też będziemy chcieli jakoś tutaj wynagrodzić osoby, które wcześniej się zdecydują na zakup, oferując im jakąś tam jeszcze bardziej specjalną cenę. Tak Oj, nie zdradzaj za dużo, nie zdradzaj Tomek. To jak będziemy robić informacje na bieżąco,
bo mi odbierzesz później robotę i co ja w tych aktualnościach tam napiszę? No ale no tylko mówię, żeby tutaj zachęcić trochę ludzi. No, zainteresowanie mamy Zainteresowanie ogromne. Tak, maszyną jest. Samo to pokazuje, że mamy ponad 200 osób cały czas teraz na żywo. No to serdecznie pozdrawiamy wszystkich oglądających. Jakość mamy bardzo dobrą. No, żałujemy, że nie każdy pewnie może kosić. My na szczęście możemy, ale dzięki temu też możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda w tym naszym nowym kombajnie. Wiesz co, ja już widzę, że mimo wszystko i tak zsiada rosa, bo nagarniacze wyciągają nam z headeru wyciągają rzepak. rzepak. To jest pierwszy taki znak, że najpierw nagarniacze, później kosa zaczyna ładniej chodzić. Więc no, Ja tu ze specjalistą nie będę się kłócił, też się trochę oczywiście nauczę. no też spore doświadczenie masz już, nie? Znaczy, jeżeli chodzi o kombajny i o same specyfiki kombajnów, to tak, ale wiadomo, zawsze jak się siedzi, patrzy, jak ta maszyna pracuje i słucha kogoś, kto tym Coś tam zrobił, tak, nie? coś już zrobił, no to wiadomo. No. Tak naprawdę rozmawialiśmy o przystawce Capello, to są odległe plany, Tak, ale już trzeba o tym myśleć, Przemku. zgadza się. Jak próbujemy dorobić, przezbroić tą przystawkę, bo ty już jesteś tam na bieżąco w tym temacie. Znaczy, przy tym kombajnie będzie pracowała, z tego co dobrze pamiętam, przystawka chińska, czyli w klawiszowym będziemy mieli oryginalną przystawkę z Chin, a natomiast drugi kombajn rotorowy, Ten, który mierzyłeś. ten, do który przystawki. mierzyliśmy, tak, to będziemy go przystosowywać, to znaczy przystawkę będziemy przystosowywać do niego. Już tam w fabryce pracują nad tym, daliśmy im wymiary gardzieli. Oczywiście no, oni nam dostarczą adaptację i przystawkę będziemy montować Capello do tego rotorowu. Podejrzewamy, że ten rotorowiec będzie miał nieco większą wydajność w kukurydzy niż ten. Ja jestem ciekawy, aż porównamy te kombajny w zbożu, jeden do drugiego, Tak, jak tak, to one będzie będą najbardziej wybiegać. ciekawe, nie? No bo Bo tam będzie prędkość, ale jest też mniejszy header. jest mniejszy header, zgadza się. No to jest dosyć to ciekawe. My tutaj tego klawiszowca testujemy w ekstremalnych, można powiedzieć, warunkach. Tutaj wiadomo, bicie jakichś rekordów prędkości w ogóle nie wchodzi w grę, to znaczy wchodzi, ale to- Dawid wtedy by, no, Nie do końca nam chodzi tutaj o prędkość, a Absolutnie chodzi nam nie. o czystość i o straty. no tak To jak jest tył kombajnu. każdy użytkownik, tak jakby pracował, no, pracujemy na polu, z którego chce się zebrać, a nie robić pokaz dla publiki, że... Nie robimy tego dla idei, no robimy to Dokładnie. tak naprawdę dla pieniędzy. I jeżeli miałbym koszt tutaj godzinę dłużej, to ile kosztuje moja robocza godzina, a ile kosztuje potrącenie od całej ilości sprzedanego ziarna, jakiego tam procenta, nie? Dokładnie tak. Więc I tak jak ja mówiłeś- wolę mieć czyściej, mieć lepiej wykoszone niż szybko. Miejmy nadzieję, że niedługo nam się uda, bo taki mamy plan, porównać jeden kombajn do drugiego na tym samym polu. No, plan już mieliśmy na No, plan już był, poniedziałek, tak, nie? zgadza się, ta ale wiadomo, pogoda nie pozwala tutaj robić pogoda nic. pokrzyżowała te plany. Może nawet dobrze, że popadało, bo był czas na te kamery, był czas na nawigację, żeby to dopiąć wszystko na ostatni guzik. Ale no kombajny pracują już teraz intensywnie. Z tego co wiem, to Kuba, jeden z dyrektorów, też ma do koszenia rzepak. Już o mnie dzwonił dzisiaj. Czy koszę, nie koszę? Mówię, no Kuba jest mokre. Aż w końcu po południu zadzwonił, no że popadało u niego, więc trochę odetchnąłem z Tak. Nie poganiał mnie. No mówię, tak już to nieraz wspominaliśmy. Żniwa szarpane, każdy kto może wyjeżdża. To co mówiliśmy przy pierwszym filmie, że jak wprowadzany był Rostelmasz, to też takie żniwa Tak, były podobne trudne. były. Pytanie, czy ten sezon już się uspokoi i w sierpniu to pogoda trochę ulży, czy nadal będzie tak nieciekawie? Czy jak się zrobiło ciemno, to czy mamy jakieś dobre oświetlenie? O, no, dobry, To jest dobre pytanie. to jest dobre pytanie. Tak, kombajn ma 6 reflektorów do góry LEDowych roboczych, tak. i światła drogowe i mijania na słupku bocznym. I też było sporo pytań, dlaczego te światła są wyżej, a nie tam w tych tak zwanych zaślepkach, można powiedzieć. Tak, bo też maskownicach. na tej maskownicy widać, że mogłyby być światła. Ale nie ma ich. No a dlaczego ich Przemek nie ma? Znaczy no, To
To jest proste, dlaczego ich nie ma. No, jest prosto, zgadza się. No, Mamy header, jak kosimy, no to nie zasłaniają nam ani nagarniacze, ani nic, to światło nam nie zasłania. One tak naprawdę snop światła jest tak ustawiony i wysoki tych reflektorów, że tak jak Dawid mówił, świecą nam przed headerem. Zresztą ty miałeś okazję to chyba testować w tym kombajnie rotorowym, nie? Nie. Nie. Wtedy jeszcze było tak, że... A ty byłeś u mnie wtedy w niedzielę, jak on nie Zgadza się. Także... Bizon, poczciwy bizon, Poczciwy bizon, bizon, poczciwy bizon. poczciwy bizon, ikona polskich rolników, żniwiarzy. Dokładnie. No kto nie zna bizona, nie? No właśnie, i przecież to... No, kombajny, które przez lata tak naprawdę były głównymi kombajnami na polskich polach. No i są do dziś jeszcze bardzo często wykorzystywane. Jest bardzo dużo. No niestety bizon. Miałem dzisiaj tu okazję sobie porozmawiać też z użytkownikiem Bizona i on mówi, że te kombajny, które jeszcze są w dobrym stanie, one będą dalej naprawiane, tak on uważa. No i jeszcze będą długie lata służyć, a te, które już są wysłużone, to będą wyjęte lepsze części i reszta pójdzie niestety na przekop. Zgadza się i to też trzeba wiedzieć, no, kombajny się starzeją, dostępność części wiadomo jest, ale no, jeżeli będzie populacja się zmniejszała, to tych części też będzie coraz mniej, także... No ale te kombajny one na siebie już zarobiły i Oczywiście, zarabiają, jasne. nie? Przez tyle Ale lat. też mówię, to jest fajnie, że pojawiła się maszyna, która może z powodzeniem zastąpić takiego bizona. Dokładnie. Bizon jest tak tani w eksploatacji, że no nie można na niego narzekać, że on się popsuje, no bo te części kosztują grosze do niego, nie? No jeśli kosztują grosza, tutaj też mieliśmy pytania wcześniej pod filmikami, co z częściami do chińskich kombajnów. No Ja i jeszcze nie zdążyłem jeszcze zrobić do filmu, ale już to. Ale tak, ale były takie pytania. No trzeba powiedzieć, że jesteśmy w trakcie dostaw, już część już chyba kontenerów, trzecia dostawa chyba już, tak, nie? część kontenerów do nas dopłynęła z częściami. No i cały czas sobie zbieramy te części na sezon. Miejmy nadzieję, że miejmy nadzieję, wiadomo, takie rzeczy jak takie eksploatacyjne rzeczy to jak najbardziej. Ale takie bardziej główne Tak. rzeczy, Tak, jest jakieś klepisko, zgadza się. Tak, no wiadomo, no ramy nikt nie ściąga, bo nikt nie zakłada, że rama będzie potrzebna. że rama będzie potrzebna, ale to też pewnie ludzie, którzy współpracują z firmą Korbanek wiedzą, że jeżeli mamy coś, jakąś maszynę na placu i jeżeli jest konieczność wyciągnięcia czegoś, to nie ma najmniejszego problemu, bo nasz serwis tak działa, że zawsze staramy się zrobić tak, żeby te maszyny, które już są sprzedane, które mają pracować, faktycznie pracowały. Nie A wiem ile jeżeli- w tym prawdy, ale pierwszą maszynę podobno sprzedaje handlowiec, a następnie sprzedaje już serwis. Tak, Ty to potwierdzisz te słowa tylko. Pasy, łańcuchy, łożyska są znormalizowane. Tak. No tutaj to też trzeba o tym wspominać, bo pewnie niektórzy nie wszyscy wiedzą. Nie ma obaw, jeżeli chodzi o rozmiary śrub, łożysk, pasów. Kosimy intensywnie, One możesz wszystko Paweł zobaczyć nas na żywo. znormalizowane. Wszystkie te rzeczy można dostać Tak, bo są na dostępne YouTubie. po prostu. To nie są jakieś Tak, calowe, tak, czy tam tak. nawet nie wiadomo Możesz jakie, wejść na live'a sobie jakie popatrzeć. rozmiary. Także ze spokojem Dobra, wszystko jest idzie. 9,7. znormalizowane. Tutaj się jeden na razie pyta, świeci jaką ma słońce. wydajność Vector. Dobra. Vector ma wydajność. Okej. Ja myślę, że to właśnie, no to jest też pytanie, no 2 koło 2,5 hektara tak średnio można liczyć. Ja bym był bliżej tych 2 hektarów. Tak, to znaczy, jak też, no wiadomo, no my pytaliśmy się klientów, którzy użytkują to. Jak jest mniejszy plon, to wiadomo, no też jest ta wydajność większa. Jak jest odbiór blisko, czy tam nawet rozładunek podczas jazdy, no to wydajność jest większa. Ale tak jak mówisz, koło 2 hektarów, a co więcej to nasze. Odbierałem przed chwilą telefon, dzwonił sam Paweł, kierownik serwisu, Tak. pytał jak idzie. No Czy i maszyna działa? No mówię, Paweł działa, No może mogę sobie powiedzieć, zobaczyć że- na YouTubie. Mogę właśnie, żeby sobie włączyć, bo my tutaj pokazujemy wszystko na żywo. Dzisiaj od rana byliśmy z Pawłem na Łączach, bo była szansa takie prognozowania, że wyjedziemy w pszenicę na 2 kombajny. No ale niestety nie udało się. A wracając do tego Vectora, to też my mamy jeszcze 2 sztuki, kombajny nowe to są. Są w bardzo ciekawych cenach, zapraszamy, żeby się zapoznać. No i oczywiście do kontaktu z nami, czy tam z naszymi przedstawicielami.
No bo Na naszej stronie www.corbany.pl nowych i używanych chyba tam się da znaleźć, nie? Wszystkie potrzebne informacje na temat tych ale poza kombajnów. tym też, no Vector też się cieszył bardzo dużą popularnością. To był kombajn, który już zdobywał serca rolników. Sprzedaliśmy, nawet nie, no, ciężko mi w tej chwili strzelać, ale kilkadziesiąt tych kombajnów. Tak naprawdę Vector jest chyba- bardzo zbliżony konstrukcją do Acrosa. To jest mniejszy Acros tak naprawdę. Tak. A Acrosa użytkuje Joker Farm. No, na jego kanale już sporo filmów się pojawiło z pracy tego kombajnu. Więc sami możecie sobie Zobaczyć. ocenić, nie? Opinie też są bardzo pozytywne o tych kombajnach i też na pewno z uwagi na te zawirowania, które są w tej chwili na świecie, niektórzy się obawiają, że co z częściami. My mamy zapas części do kombajnu Vector, także nie ma obawy. Do wszystkich kombajnów Tak, Rostermasza, do wszystkich roztermasze, które sprzedamy. ale nie tylko Rostermaszy, bo mamy części do Fenta, Glassa, Do Manseya. praktycznie wszystkich najważniejszych producentów, którzy są, mamy części zamienne. Jest okres żniw, wiadomo, te części też czasami są potrzebne na szybko. Jakby coś było trzeba, też musimy dzwonić. Ile metrów kwadratowych mają wycząsacze? 4,11 metra kwadratowego w tym kombajnie to jest powierzchnia wytrząsacza. Powierzchnia SI, o ile dobrze pamiętam, to było też coś koło 4 metrów, ale nie chcę teraz skłamać, no bo nie zawsze nie wszystkie parametry są w głowie. To jest według Ciebie, Przemek, dużo, mało, średnio? Jak to wygląda? Wiesz co, to jest średnia, jeżeli chodzi o kombajny tego gabarytu. Tylko ja zawsze twierdzę, że tak, parametry jest jedno, no bo wiadomo, no ładnie to wygląda w katalogu, ale większość rzeczy i tak wychodzi podczas pracy, nie? No bo załóżmy też sam bęben, wielkość bębna, wielkość klepiska, wielkość sit, wielkość wytrząsaczy, to wszystko ma znaczenie, ale sama konstrukcja, jak to jest zrobione też, także Kamil pisze, że coś jęczmień mu słabo szedł, ale trzeba się zapytać, w którym kombajnie. jęczmień kosiliśmy kombajnem rotorowym. Jak widzieliście, ten jęczmień to był, no, Rozruchowy jęczmień, tak. ale ten kombajn jechał dobrze, później jechał. jak O, go zgadza się. ustawiliście. Teraz jadę połówką headeru, bo prostuję sobie rządek. Ustawiamy nawigację. Tak, i będę miał wtedy już równolegle do ścieżki, żeby nie rozcinać ścieżki i nie robić dużych strat. Więc mogę jechać trochę szybciej, 3,5 na godzinę nawet. Opowiedz trochę o nawigacji. Na nawigacji pracuję tej, konkretnie pierwszy dzień dzisiaj, więc za dużo nie powiem, ale nawet sobie zrobię tak. Oddalę koło kierownicy od siebie, będę miał więcej miejsca. Na początku nie wiedziałem, co mam zrobić z tą ręką lewą, ale teraz jak już nawigację sobie ustawię i jadę, to skupiam się tylko i wyłącznie na headerze. Nie muszę patrzeć, czy jadę w prawo, w lewo, mogę zrobić więcej zapasu, czy mniej. Ale drugą zaletą jest to, że mogę sobie rozciąć pole w środku i nie wyjdzie mi żaden klin. To jest plus ogromny tego rozwiązania. A druga sprawa też, no, liczy nam hektary. Tutaj mamy licznik hektarów. Od momentu jak ustawiłem nawigację, zrobiliśmy 0,6 hektara. Ja też ją ustawiłem trochę później, nie od samego początku, więc ciężko coś tutaj powiedzieć na temat, ile już powierzchni skosiliśmy. Najważniejsze jest to, że leci nam dosyć dużo do zbiornika. Tak, to jest właśnie najważniejsze, no bo Cały czas mamy pełen header, no już tutaj nie- szybciej nie da się już pojechać. nieraz biliśmy, nie będziemy bić rekordów prędkości, żeby za kombajnem się sypało, to ma być zebrane dobrze i czysto. I w tej chwili tak kombajn jest ustawiony, żeby właśnie tak Dokładnie. tak No praca. widzicie w zbiorniku, jak to ładnie tutaj wygląda. Mało co tych końcóweczek leci, chociaż ta końcóweczka to też nie do końca jest zanieczyszczenie. Dokładnie tak. Mieliśmy też wcześniej porównanie, jak było fajnie widać, jak wysypaliśmy właśnie na naczepę, wcześniej wysypał Bizon, no i po Później tym kombajnie no, na różnica to była dosypaliśmy naprawdę my, no, tak. duża. Myślę też, że wuja nie wyczyścił do końca tam sobie sit po tej przerwie i to też mogło delikatnie Możliwe, że przylegać, nie tak, ale ale to już tam ja też nie mówię, że wiecie, to tam będzie koszmarna różnica, no bo Bizon jak się dobrze go ustawi, to też kombajn. Też kosi. Też Powiem kombajn tak, kosi. wiele lat podjeżdżaliśmy na skup i były pytania, jaki kombajn tak czysto kosi, ale były też pytania, czy opłacało nam się czyścić ten rzepak przed sprzedażą. No, widzisz. Też były takie pytania, więc naprawdę Bizon bardzo dobrze kosi, bardzo czysto. O, już ma pełny zbiornik, zobacz.
Chwila, moment. Chwilę, Tam moment. jeszcze trochę brakuje. Tam trochę brakuje. Chociaż on na tamtym polu więcej zabiera, jeszcze szerzej. No tak, tylko my też mamy większy zbiornik. Dużo Sześć- większy 6000 litrów. Tu jest nieproporcjonalnie do gabarytu kombajnu większy zbiornik, nie? Zgadza Według się. Bizona. Kamil się pyta, co to za przyciski na kierownicy. To jest... Ja może No powiem w właśnie. skrócie, tu sobie ustawiamy skrajne linie. Linię A, linię B. I załączamy tak naprawdę kierownicę Tak. i ona zaczyna nam tutaj kierować sama. No jest to ułatwienie. Nie musimy gdzieś tutaj klikać, czy tutaj klikać. Ja sobie też tutaj jeszcze działam na tym monitorze, bo kontroluję sobie, czy te ścieżki mam dobrze poustawiane, czy nie do końca dobrze. Jakieś tam przesunięcia, korekcje sobie robię. No, ale no, wyznaczamy AB, załączamy, no i jedzie. To jest nakładka na kierownicę Z Bluetoothem. z Bluetoothem. Łączy się z monitorem za pomocą Bluetooth. No i jedziemy sobie, już nie myślimy tak naprawdę o kierowaniu, a myślimy o headerze. Tak, Mamy to- lewą rękę wolną, możemy sobie przeklikać tutaj. Operator trochę spokojniejszy i właśnie chciałem powiedzieć, żeby może nam pokazał. Obciążenie silnika mamy 65-68% i spalanie chwilowe nam pokazuje około 19-20 litrów. Momentami spada do 17. No zależy jaki ten łan tutaj jest gęsty, nie? Tak, ale i tak jeżeli chodzi o spalanie, to i tak najbardziej miarodajnym jest po prostu zobaczyć, ile tego paliwa do zbiornika wchodzi. No wiadomo, każdy czujnik może ma tam jakieś swoje przekłamania. Dokładnie. No, także pewnie też się postaramy w bardziej przyjaznym zbiorze pokazać, jakie jest No na spalanie. pewno tych tutaj. rzeczywiste spalanie wyjdzie nam w pszenicy, nie? Tak, tak. Bo tutaj ciężko nam cokolwiek powiedzieć takiego No bo w tej chwili praktycznie optymalnego. mamy kosiarkę do trawy, a nie kombajn Tak, zbożowy, bo Jaką ma szerokość header? 4,60 mamy takiej efektywnej powierzchni cięcia, nie? Tej Tak. kosy. znaczy producent podaje 4,57, no to jest no, No, 4,60. Nawet w nawigacji mam 4,50 wrzucone. No i tam jakiś tam delikatny zapas jeszcze ma. minimalny zapas oczywiście. No może nie jedziemy na styk, żeby nie obcinać też tych bocznych łuszczyn tak. prawą kosą. Ja sobie sprawdzę jakość, czy to na pewno wszystko tutaj gra. Jest jak najbardziej ok. Ile panowie jedziecie na godzinę w takim rzepaku, co macie? No jedziemy teraz 2,5 na godzinę. Sam Rzepak widzisz, jest że na- cały to. czas mamy pełen header tutaj. Już szybciej nie pojedziemy. No, kombajn jak widać daje radę. Mamy trzeci dzień koszenia. No i nie mieliśmy jeszcze awarii w samego. Nawet niekoniecznie awarii, ale rzeczy, która mogłaby się stać przez nieuwagę przy montażu bądź coś takiego. Tak. Mieliśmy pewne obawy, czy to wszystko na pewno jest dobrze przykręcone, bo tych śrub było sporo do montażu. Śrub było sporo, kombajn przyjechał, jak to mówię, w klapkach. Był osobna kabina, osobno silnik, osobno Zbiornik. powietrze, wiadomo, zbiornik. To wszystko trzeba było skręcić. No i też mieliśmy osobno podajniki, napinacze, koła bazowe, to wszystko było osobno, I nie? to jest to, co widzimy, no bo dodatkowo przychodzi elektryka, wszystkie wiązki trzeba było Też puścić. było porozkładać. Pomimo, że ten kombajn już wcześniej był zmontowany i rozmontowany do transportu, Tak. no to te wiązki nie zdążyły się ułożyć przez tą chwilę idealnie tak jak powinny być, nie? Tu właśnie się mijamy z Bizonem. Bizon na pełen zbiornik zaraz będzie sypał. Musi znaleźć takie miejsce, w którym będzie miał niżej naczepę, bo Bizon nie ma tak wysokiego Tak, tak. ładunku z rury jak my. No tutaj nie mamy jak najmniejszego problemu z wyładunkiem, bo wysokość wyładunku to jest 4,5 metra. Także spokojnie każdą przyczepę czy tam naczepę Sobie zasypiemy. sobie nie? zasypiemy. No, wydajność mamy dużą, naprawdę dużo. Nie, no to widać po tym, co zbieramy w tej chwili. Też na filmie były jakieś tam pytania, czy nie możemy jechać szybciej. No nie możemy jechać szybciej, bo albo zgubimy tyłem, albo staniemy z pełnym headerem, nie? Zgadza się, no mówię, no to my tutaj nic nie Udaje się udajemy. pytają, jaki jest plot. Około, no ponad 4 tony mamy na pewno tutaj to, co kosimy. Wcześniej jechaliśmy, bo wiemy już po zbiorniku, że było ponad 5 ton, Ponad 5 ton na tamtym polu. bo Bizon miał pełen zbiornik i my nie dojechaliśmy z pełnym, więc no trochę nam nasypało. Teraz spróbujemy przeciąć gdzieś przez środek może. Mamy tą nawigację, no to ją wykorzystajmy. Odjedziemy sobie na trzeciej ścieżce może, jeżeli się to uda.
Kombajn ma przepracowany dopiero o 32 godziny. Mamy otwarte okno delikatnie, przez to muszę mówić głośniej. Ale dla mi też ta klima nie służy tak do końca, że tak powiem. Czekaj, teraz muszę sobie wjechać idealnie. Znaczy, jeżeli chodzi o klimę, to są zwolennicy, żeby byli zamrożeni, a są też ludzie, którzy bardziej racjonalnie do tego podchodzą. Ja też wolę, jak jest Wolek jest tak optymalnie uruchomiona. nieco nie? cieplej niż za zimno. Tak, dokładnie. Pytanie od widza, czy ta nawigacja jest w zestawie, jak będzie chciał kupić kombajn? Taką kierownicę możemy zamontować Jak bez najbardziej, problemu. tak. Można też zakupić całą kierownicę do innej maszyny, używanej w naszym sklepie. Także my przyjeżdżamy z montażem, bez montażu też tego co wiem można sobie zamontować, ale kierownica to jest tak naprawdę rzecz świeża u nas, bo pierwsza montowana była w tym kombajnie wczoraj, Wczoraj. druga była w kombajnie tym rotorowym, no i trzecia w ciągniku, nie? Także też w tej chwili to To można są moje powiedzieć. pierwsze godziny na nawigacji tej konkretnej Alinav. Miałem już do czynienia z innymi nawigacjami. Nie widzę różnicy tak naprawdę jak na razie. Jest to chińska nawigacja, chiński kombajn z chińską nawigacją. No, gdybym nie musiał tutaj sterować headerem, to tak naprawdę operator jest już niepotrzebny tutaj. No w rzepaku wiadomo, trochę tych operacji trzeba więcej robić. Tak. W pszenicy jest trochę wygodniej kosić. No, i mogę sobie odsunąć kolumnę i już nie jest mi potrzebna. Też nie wysuwam jej nie wiadomo jak daleko, bo muszę widzieć całą kosę, nie? Nie mogę Zgadza sobie się. zasłaniać. Aczkolwiek no, szyby mamy tak panoramiczne, tak duże, że widoczność jest ogromna. bardzo Mamy też dobra. bardzo szerokie lusterka, o których jeszcze chyba nie wspominałem. Chyba tak, chyba nie mówię o tym. No i mnóstwo kamer, które naprawdę ułatwiają tę pracę, nie? Tak, na początku też już mówiliśmy, że w tej kilkudniowej przerwie, której mieliśmy, zrobiliśmy kilka takich modyfikacji, które ułatwiają pracę. Może niekoniecznych, no bo nie było tutaj, ale na pewno, żeby zwiększyć wygodę pracy, dołożyliśmy kilka kamer, bo kombajn standardnie ma 4, dołożyliśmy jeszcze 3 na rurę, Tak jest. Na zaczep, na na zaczep i silnik. na silnik. Paweł Bączyk mówi, że widzi, że robota idzie. Zapraszamy Pawła na pole, może przyjechać, nie ma daleko. To jest Regulować coś można. operator tamtego kombajnu Tak, rotorowego. serdecznie Pozdrawiamy Pawła. pozdrawiamy. Dzisiaj byliśmy na łączach z Pawłem, bo no mieliśmy plan wyjechać w 2 kombajny w zboże. Niestety nam się to nie udało. Pogoda nie pozwoliła, ale myślę Paweł, że nic nas jeszcze nie ominie taka akcja. Wyjedziemy w końcu w te 2 kombajny. Nie no, musimy pokazać, jak dwa obok siebie pracują i porównamy sobie tak Sami dla siebie nawet, nie? sami dla Tą siebie wydajność. zobaczymy. Na pewno będzie to interesujące. Delikatnie zwiększyłem klimę, ale mi już zaczęła przeszkadzać, więc troszkę ją zmniejszę. No i tak to jedziemy. No mamy zrobione, no nie wiem, już 3 hektary na pewno mamy zrobione, łącznie Dzisiaj, z bizonem tak. dzisiaj. Gdyby pogoda dopisywała, to już bylibyśmy po żniwach rzepakowych. Ale no jedziemy, na razie jedziemy. Paweł mówi, że swoje przyczepy już szykuje. Paweł też ma rzepak do koszenia, z tego co wiem. Więc jak tylko pogoda będzie sprzyjała, to myślę, że do niego też się udamy. A co, Paweł, masz zamiar dzisiaj jeszcze wyjechać? Z tego co wiem, to u Pawła popadało dosyć mocno. A, to pewnie nie. Więc No raczej mówię, na no pewno każdy nie. będzie wykorzystywał w tej chwili pogodę maksymalnie. Tak, dokładnie. Trochę musiałem cofnąć, bo mi się nazbierało w headerze, ale już jedziemy dalej. Jakim kombajnem kosicie? Kosimy kombajnem Aupax GV100, to jest kombajn klawiszowy, 4 wytrząsacze, klasyczny układ obwodu. Chiński kombajn. Oczywiście chiński kombajn. Chiński kombajn z chińskim silnikiem 190 koni, 4-cylindrowy. 4-cylindrowy, oczywiście spełniający normy spalin. Mamy też chińską klimatyzację, przepraszam, Nawigację. Klimatyzacja też jest To jest chińska. Dokładnie. No, Tak to wygląda, nie? Kosimy rzepak, 3. dzień koszenia. Jesteśmy po tygodniu przerwy tak naprawdę. W tym czasie udało nam się zamontować nawigację i udało nam się zamontować dodatkowo. kamery. 3 kamery dodatkowe, z czego jedna dla mnie była konieczna, to na rurę wysypową. Ale kamera na silnik, cały czas jak kosimy, zerkam sobie, widzę co się z tyłu dzieje. Dokładnie. No, ułatwia, nie? Na zaczep tak naprawdę używamy tylko wtedy, kiedy się zhaczamy z headerem, z headerem. ale ona też jest potrzebna. No, oczywiście, że jest potrzebna, no bo
Bez kamery, no to jest tak Ciężko, nie? ciężko, Mimo, że ciężko. są dwie osoby, ale i tak widzimy, co się tam z tyłu dzieje, nie? Ile mamy kogutów? Mamy dwa koguty. Dwa. W standardzie zamontowany był jeden, a my w tym momencie Momencie dołożyliśmy kolejny, drugi. bo wiadomo. No też tak, taki żeby troszeczkę wymysł, no ale jesteśmy bardziej widoczni na drodze. Właśnie, żebyśmy byli bardziej widoczni. Na pewno nie zaszkodzi taka widoczność, lepsza niż za słaba, nie? Jak szybko jedzie kombajn? Teraz jedziemy 3 na godzinę, dojechaliśmy właśnie do końca pola. 3 na godzinę, ale oczywiście są takie momenty tutaj, że no, z taką prędkością nie da się pracować. Tak, Jedziemy nawet dokładnie. około 2 na godzinę. Bizon też już jedzie w one, ale będę się starał wjechać przed nim, żeby nas nie hamował. Ale- Wyścigi z bizonem. Tak jest. Bizon z 82 roku. U nas w gospodarstwie gdzieś od 18 lat. Na Bizonie też pełna obsada. Tak jest. W niedzielę mieliśmy operatorkę Bizona. Tak, tak, to też bardzo duże wrażenie robiło Tak, dokładnie. na oglądających. Młoda operatorka, pracy się nie boi. Nie boi się, dokładnie. Naprawdę sobie świetnie dawała radę z tym kombajnem. No nie ma się czego bać, oprócz kurzu tak naprawdę na tym Oprócz kombajnie, kurzu, nie? zgadza się. No tutaj w tym przypadku w Bizonie no jest to No nie ma ogromny kabiny, minus. ale też są zwolennicy kabiny i przeciwnicy kabiny, bo jak nie ma tej klimatyzacji, nie ma tego nawiewu, to ta kabina jeszcze trochę bardziej pogarsza te warunki, ten komfort, nie? Dawid, gdzie byś wolał teraz pracować? Na bizonie czy na Upaksie? Oczywiście, że w Opaksie, dlatego jestem tutaj, nie? Miał możliwość wyboru. W niedzielę byłem trochę niezadowolony, bo każdy mi wyrywał ten kombajn z rąk. Tak naprawdę udało mi się pojeździć dopiero po południu, późnym popołudniem, jak już każdy się nacieszył. Tak, no, wtedy to był pierwszy wyjazd praktycznie tym kombajnem chińskim. Sam widziałeś, jakie było zainteresowanie na tym polu, Tak, nie? pierwszy wyjazd, każdy chciał się zobaczyć. Później całe rodziny przyjeżdżały do nas oglądać tak naprawdę ten kombajn, jak on pracuje. No tutaj teraz też mamy kilku obserwatorów. Tak, dokładnie. Co chwilę ktoś przyjeżdża, jesteśmy daleko od drogi głównej, Zgadza się. więc no, udało nam się uciec trochę od tego natłoku zwiedzających. Ale mam gdzieś tam filmik, jak czekaliśmy na pogodę, no to 6 samochodów stało przy nas i rozmawiało, nie? Dla nas to też jest, nie ukrywam, trochę wygodniejsze, no bo tak jak mówiłeś, pierwszy dzień każdy chciał zobaczyć, wejść chociaż na chwilę, no ale to jest przerwa w pracy, nie? Tak, dokładnie. No, każda godzina to jest dużo, nie? Gdybyśmy w tą niedzielę pojechali troszeczkę wcześniej, troszeczkę więcej, no to może dzisiaj już by nie było co kosić. Może byśmy kończyli, tak? Jeszcze kawałek pola jest przed nami. No tak, ale sam mówiłeś, że praktycznie no był bardzo, No był jeszcze bardzo nie zielony, dojrzały, nie? tak? W poniedziałek jechaliśmy na siłę, aż w końcu odpuściłem. Zostawiłem kawałek działeczki, no bo nie dało się tego jechać. Było mi po prostu żal tego, co wylatywało do tyłu zielone, No, nie? zgadza się. Mimo, że Ile macie jeszcze do ścięcia? no, zostało jeszcze no, dobre 4 hektary. Tutaj. Tutaj, no. No i na tej polu dzisiaj zakończymy. Oby się udało zakończyć to pole, bo Miejmy nadzieję, słońce już powoli zachodzi. zachodzi. Ja już widzę, że już Tak, mi się to tak, coraz ciężej, nie? To Wilgotność już na pewno się zwiększyła, bo mieliśmy 9,7 w najlepszym momencie, jak kosiliśmy. To było gdzieś ile? Z pół godziny temu. Teraz już myślę, że dyszkę na pewno przekraczamy. a w momencie, kiedy ten live był zaplanowany, czyli na 14, wilgotność Było ile była? Na początku wyszło 19,6. No, to już jest naprawdę... Ale zobacz, jaka jest różnica. 9% udało nam się obniżyć przez cały dzień. Tak, tak, zgadza się. No tutaj mieliśmy fajną pogodę, no bo trochę wiało, słońce też w końcu wyszło. Aczkolwiek w pewnym momencie, jak już mieliśmy jechać, przeszedł taki delikatny Tak, deszczyk. delikatny Ja już deszcz. dzwoniłem, że odwołujemy live'a. Nie No bo tak jedziemy. wyglądało, że Aż w końcu wuja mówi, dobra, jedziemy. Jutro tak ma padać, więc skośmy chociaż to, co się da. No i jedziemy. Jest 10%, 11%. Skosimy to. Cóż poradzić. Jak ma teraz nam zmoczyć ten rzepak i oczywiście. mamy czekać znowu tydzień, a nie wiadomo, czy to się uda, to wolimy już przyszły weekend kosić pszenicę, nie? No i właśnie bardzo dobrze, że te kombajny są i tutaj właśnie tego typu pogoda pokazuje, że mieć swój kombajn na podwórku to jest naprawdę duży plus. Ja mówię, że ci, co nie mają własnego kombajnu, to muszą mieć w tym roku stalowe nerwy. Chociaż Tak. to co roku, nie? Jest ta presja. Jak co roku, ale w tym roku szczególnie, no bo każdy będzie chciał. Jak widzimy, że sąsiad już kosi, że idzie kosić, i coraz więcej kombajnów przez tą wieś na te pola jedzie, no to już to ciśnienie niestety się podnosi. Oczywiście no nie ma co się dziwić, no bo no każdy by... To są pieniądze.
Parametry zboża też. To są też duże pieniądze zainwestowane, nie? Tak. Nawet nie chodzi o to, żeby zarobić, ale żeby te koszty, które jakiś się tutaj chociażby zrobiło. zwrot, oczywiście. Tak. Jaką ma prędkość transportową jeden i drugi Chińczyk? Tym kombajnem udało mi się pojechać 33 km na godzinę, 33,5 z górki, ale wiem, że tamtym kombajnem Pawłowi udało się jechać 38? 37 7. po drodze i też co ciekawe, bo też chyba o tym nie mówiliśmy, tam udało nam się zważyć tą pszenicę, to by pełen zbiornik to było 3,5 tony mniej więcej. No tutaj I też jak I wjedziemy, z załadowanym kombajnem z 3,5 tony zboża w zbiorniku osiągaliśmy 36 km na godzinę na polu. odważnie. Ja bym się chyba nie odważył tyle jechać z pełnym zbiornikiem. Znaczy no, pole było równe, obserwatorów i tak podpuszczających też było trochę. No to zrobiliście show wtedy. Zrobiliśmy tak, no, także też niektórzy myśleli, że to jest na przyspieszonym tempie, jak były nagrania. Nie było. No, 36 na godzinę. Zobacz, Oczywiście teraz przerwę Ci, to jest dobry moment, bo Tak, wjeżdżamy w właśnie. łan, ja puściłem kierownicę i ona sama tam on tutaj się naprowadza sam. ustawi idealnie. Ja sobie później delikatnie jeszcze przesunę, też chyba nie będzie trzeba. I jedziemy. Wiadomo, no, nawigacja też zależy, dokładność nawigacji, czy tam samo połączenie. Zależy od ilości satelit, nie? Które Od nam zależności pobiera. od ilości satelit, w zależności my tutaj też używamy. Teraz widzi tutaj obecnie 31 satelit. To jest dużo, to jest Tak, to jest wystarczająco. Przy 17-18 to już działa dobrze. Też używamy karty SIM. Mamy możliwość też robienia hotspotu, udostępniania internetu, Zgadza więc się. jeżeli jedna karta jest słabszy internet, robimy hotspota z innej i jedziemy, nie czekamy. Operator Bizona już się zmienił, także już mamy operatorkę z Już powrotem. mamy operatorkę. Tak jest. To jest tak to, co mówiłem, że w niedzielę mi każdy wyrywał kombajn z rąk, no i każdy chce tym kombajnem pojeździć. To jest dosłownie 2 tygodnie w roku, które no, trzeba wykorzystać na koszenie. Ale są też osoby, które po prostu lubią to Tak. tak. kombajnem, nie? No bo to Tym jest... trzeba się z tym urodzić, nie? Zgadza się. Ja przeważnie pracowałem w transporcie, w odwozie, to jest taki tak naprawdę mój pierwszy sezon, w którym koszę tak na 100% kombajnem. Gdzieś tam przeważnie z wujem jeździłem, no a teraz już jeździmy w 100% sami, swoimi kombajnami, że tak powiem, więc no... Zwróćcie uwagę, jak wygląda ściernisko, no jest naprawdę zielona. Rzepak jest bardzo zdrowy, w tym roku Tak. była bardzo mocna ochrona zastosowana na ten rzepak grzybowa. Też sąsiedzi, którzy przyjeżdżali, mówią, że no tutaj jest już bardziej suche ściernisko, tam też jest bardziej. Tu macie mega mocny, więc dlatego ta wilgotność jest duża, nie? No właśnie to chciałem powiedzieć, że przez to, że musimy to zielona, no wiadomo, no ta wilgotność też... Łuszczyny są dojrzałe, ale woda, którą wyciskamy po przejściu Słodych, przez tak, kombajn, tak, jest, tak, tak. ona powoduje właśnie tą wzmożoną wilgotność. Operatorzy się zamieniają. O, to też będzie dobre. Operator musi trochę odpocząć, bo Tak, ale kabina jest obszerna. kabina jest jak najbardziej obszerna, oczywiście. Nawet widzę, że ty nie masz problemu teraz z głową. Jeszcze masz jakiś Ja tam mam prawie przejście tak, ja tam. mam 95 wzrostu, sobie siedzę tutaj na rurce. No, moglibyśmy w sumie usiąść we dwóch na tym Ale tu ze względu na transmisję musimy tak. pokazywać jak najwięcej. my jakby to powiedzieć, nie jesteśmy najmniejszych gabarytów, także wygodniej nam jest tutaj. No tu dla operatora jest bardzo dużo miejsca. Nawet jeszcze można by było przestawić tam fotel w lewo. Bo tutaj zobacz ile mam. Tak, Tutaj, tak, jak w właśnie. niedzielę kościliśmy, to tu jeszcze jedna osoba ze mną Jedna osoba jeździła. sobie spokojnie mogła wejść. Nie? Czy tą nawigację można zamontować do Bizona? Można. Można zamontować nawigację do Bizona. Generalnie lepiej, żeby miał kabinę, żeby jakaś tam woda nie leciała na te Ale jak urządzenia ktoś się uprze elektroniczne. może. To znaczy Pójdzie, to... wyświetlacz jest wodoodporny, Tak, to na pewno. dokładnie, No dokładnie. I jeżeli chodzi o sterowanie, no to zwykłą kierownicę zastępujemy taką jak tutaj. Z silnikiem elektrycznym. Silnikiem elektrycznym. Oczywiście kalibracja, zadajemy tam punkty krańcowe, ale jeżeli już się wszystko ustawi, no to do Bizona jak najbardziej, do każdego ciągnika, do każdej maszyny, którą się kieruje. Są w Ursusach też zamontowane nawigacje, w starych Ursusach i one działają perfekcyjnie. Nie różni się jakość obsługi tego ciągnika od nowoczesnego ciągnika rolniczego. Zgadza się.
wjeżdżamy w coraz lepszy łan, ale coraz więcej tego rzepaku nam się wyciąga na tych motowidłach, Teraz zabija się na wąwowidło. co świadczy o już dużej wilgotności tej rośliny. Ciekawe, czy jeszcze będą tam mierzyć, czy nie. No właśnie miałem zapytać, czy ktoś W Bizonie mają tam miernik? miernik, tak, no tam jest łatwiej. Bo co chwilę jest więcej operatorów, to mają czas na to, Tak jest. żeby to zmierzyć, nie? My tu musimy komentować, pokazywać, także My się skupiamy na nagrywaniu i na koszeniu, a oni mają czas dla siebie. Ile zrobią, tyle zrobią, bo wiadomo, że Bizonu ma jakichś hektarów wielkich też. Nie ale mówię, to podziałają. jest wszystko na plus, nie? No, każdy się spieszy jak może, wykorzystuje pogodę. Ale spieszymy się powoli. Nie robimy tego na... Tak, no nie na wariata, szale, oczywiście, nie, dokładnie. no, bo to jest, to już nieraz wspominaliśmy, no nie jest sztuką skosić szybko no i nic z tego nie mieć. Nie? No, O tej to- prędkości, jak mówiliśmy, to czy to jest też spowodowane specyficzną przekładnią i hydrauliką? Znaczy tutaj w hydraulikach jeden i drugi kombajn ma napęd hydrostатyczny, pompy, no i silniki hydrauliczne to są Linde, czyli to nie jest też jakiś tam No właśnie, a skąd produkty Linde w chińskiej maszynie? No bo właścicielem Linde jest Weichai. koncern Weichai, także no Czyli właściciel tak naprawdę Alpaxa. Aupaxa, czyli mają swoje pompy, które są doskonale znane w Europie, no bo nie tylko w tych kombajnach to jest ta hydraulika jest wykorzystywana. No w koparkach. Wiadomo, no ale mówię, no tu też nie ma obaw o jakiś tam, że to jest wymysł nie wiadomo skąd części ewentualnie, czy nawet Nie jest to produkt no name, nie? dokładnie tak. Trochę za mały poprzeczek tutaj sobie wycięliśmy tylko na 2 razy, ale już damy radę, tyle. Też wspominaliśmy, jeżeli chodzi o części do kombajnu, no to wszystko jest łożyska, paski, wszystko jest normalizowane. Także też nie ma jakichś większych obaw o to, że coś się to może nie będzie wydarzyć, dostępne. nie? Tak. Znaczy no wydarzyć się pewnie może, no wydarzy się prędzej czy Dokładnie. później, ale nie ma maszyny, która się nie zepsuje. Nie, no pewnie, wiadomo. Ale te części są, one spływają. No myślę, że w tygodniu pojawi się film z dostawy kontenerowej, którą pokazywaliśmy. Też staramy się łączyć te transporty z ciągnikami. Teraz sobie robię przesunięcie delikatnie w prawo, bo to jak jeździmy jeden za drugim, w sensie, no, Jeszcze jak kawałek. jeździmy jeden za drugim, to jest ciężko, bo no, wuja jeździ bez nawigacji i lekko nam tutaj zepsuł tam zabawę. Tak było fajnie, ale dobra, poprawimy i pójdzie jechać. Dobrze, że on tam teraz jedzie od drugiej strony. Tak, to my będziemy mogli się w kolejną linię wpasować Dokładnie. dobrze. Zepsuł nam tutaj całą linię prostą. O, dobra. Gdyby on miał nawigację, moglibyśmy sobie przerzucić z jednej nawigacji do drugiej ścieżki i jechalibyśmy po tych samych parametrach, nie? To też jest takie fajne rozwiązanie. Słońce coraz niżej i świeci nam mocno w szybę. Ale no, dobrze, że jeszcze troszeczkę jest. Mamy godzinę już 20:19. To kosimy prawie 2 godziny. 2 godziny, tak. No też kosimy już 2 godziny, a transmisję mamy prawie 2 godziny. Prawie 2 godziny. 100 minut. 100 minut. Także jedziemy. Miała być na 18:30. Ja uciekłem kombajnem jeszcze na drugi koniec pola, zanim dojechałem, to chwila minęła. Zamontowaliśmy też internet. Na szczęście No, działa. przygotowanie bez też problemu. trochę zajęło. Nie? No jeszcze się przesunę, żeby nie jechać na styk. Fajnie, bo przy jednym przyciskiem sobie przeklikamy i odsuniemy się od razu bezproblemowo w prawo czy w lewo. Kto może być docelowym klientem kombajnów marki chińskiej? To, co pokazujemy tutaj na polu, czyli ten kombajn pracujący razem z Bizonem, one tworzą taki idealny duet, czyli tak naprawdę uzupełniają się, więc ten kombajn wpasuje się idealnie w miejsce Bizona, ale myślę, że jakieś tam starsze kombajny zachodnie też tutaj zostałyby wyparte. No, kombajn, my tu mówimy, że naszym takim, można powiedzieć, odbiorcą są właściciele bizonów, ale to żeby nie myśleć sobie, że kombajn ma taką samą wydajność jak bizon, no bo
wydajność jest bez porównywania większa. Bez To znaczy, porównania większa. ten, kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu, Zgadza nie? się. To nie. Zawsze musimy zrobić ten krok do przodu. Ale tak jak mówiłeś, no Ale też nie chodzi o to, żeby z Bizona przesiąść się na kombajn na przykład 8-klawiszowy, nie? No to oczywiście to też gospodarstwo nie do 100 hektarów, myślę, że spokojnie ten kombajn powinien sobie obsłuży, obrobić, nie? zgadza się. Jak jeszcze będzie jakaś kukurydza, buraki, to śmiało. Tak. No przy tej wydajności, zresztą wydajność też będziemy jeszcze dokładnie sprawdzać. Wydajność kombajnu rotorowego była bardzo zadowalająca. No tam też pracowała przyczepa przeładowcza, która Tak, sporo tak. usprawniała, nie? Zgadza Tą się. pracę. Także mówię, to też mówiąc o wydajności trzeba brać pod uwagę wiele różnych aspektów. No i zboże zbożu nierówne. Nawet może być na tym samym polu dwie różne odmiany i one też będą bardzo, bardzo mocno się od siebie odróżniać. Jasne. My tu mamy kombajn 190-konny, Czterocylindrowy, czterocylindrowy, jak widać. stage 5, to warto Stage też 5. wspomnieć. Pokazywałeś wcześniej obciążenie silnika. Mamy jeszcze trochę zapasu, wiadomo, nikt nie będzie tutaj. Mogę zaraz przesunąć. 54%, 57%, Tak. 60%. Klon nam nie pozwala jechać szybciej. Ale teraz nam spadło spalanie, bo nawet spada do 16, 17, 20 nam się nie pokazuje. Nie pokazuje, no to, ale mówię, to też jest. Dla niedowiarków możemy też wyłączyć power boosta 95, 80, Zgadza się. więc ja tego boosta mam uruchomionego. Spalanie jest bardzo, bardzo zbliżone, więc no po co ten silnik nadmiernie obciążać? Tutaj Zgadza mamy się. elektroniczne tak naprawdę sterowanie tą mocą, nie? Więc A dla zainteresowanych tutaj w tym kombajnie wcale tak dużo elektroniki nie ma. To jest kombajn bardzo prosty. użyję teraz wycieraczki, może operator pokazać. No, za dużo tego kurzu nie mieliśmy. No nie było, no bo jest Nie trochę było. wilgotna, także aż się tak nie kurzy. Tak, tak, tak. Kiedy będzie oficjalnie wiadomo, jaka jest cena? Cenę Udostępnimy planujemy za jakiś czas. Za to mniej więcej w przeciągu 2 tygodni, do 2 tygodni będziemy się starać już tutaj zaspokoić ciekawość wszystkich. Ja sądzę, wręcz jestem przekonany, że cena będzie bardzo atrakcyjna. Będziemy naprawdę tutaj, można powiedzieć, bezkonkurencyjni. Także no, zapraszamy tutaj do obserwowania, śledzenia tego, co publikujemy. Mówię, no mam nadzieję, że 2 tygodnie. Będziemy w stanie już powiedzieć coś o cenach. I teraz wuja nam zepsuł i z prawej, i z lewej ścieżkę. I będę musiał założyć na nowo, bo on ma troszeczkę węższy header, 4,20, gdzieś 4 metry efektywnego koszenia kosy. My tutaj mamy 4,5, 4,6. 4,6, 4,5 mam nawigację, to mamy gdzieś 4,5 tam masz, lekki tak, zapas, nie? żeby był mały zapas. Trochę niżej jadę, ale nie wiem, czy może podniosę, nie będzie aż tak tyle tej zielonej masy przez kombajn przepływało. Teraz się mijamy z Bizonem. Mam nową ścieżkę założoną i jedziemy. My tutaj mamy 6000 litrów zbiornik, także zbiornik, jeżeli na ten gabaryt robi wrażenie, Dokładnie. bo to też jest, porównując do innych kombajnów tej klasy, to jest chyba jeden z większych zbiorników. Tak, tak. No i to też jest plus, nie? No bo nie ma konieczności tak częstego wysypywania. Dokładnie. Jeżeli już samo wysypywanie, 4,5 metra wysokość wysypu, bez problemu na każdą przyczepę. No i to, co wspominałeś, czas wysypu, jeżeli mielibyśmy mniejszy zbiornik, to każdy dojazd do przyczepy to jest to czas. jest czas. Nie zawsze ta przyczepa może wjechać na pole, czy jak w tym przypadku mamy ciężarówkę, która no nie wjeżdża na pole, no to no, im większy To jest zbiornik, tym czas, lepiej. to jest nie? też właśnie dzięki temu wydajność może być troszkę większa. Tak, tak, tak. Ile możemy robić hektarów na godzinę? Tu robimy około hektara na godzinę. Tak, Może no, do hektara na godzinę, może tak powiem. około hektara na godzinę. Ja zakładam, że kombajn będzie miał wydajność w pszenicy, no oczywiście to też zależy od plonu, tak do 1,5 hektara na Ja godzinę. myślę, że 1,8 będzie w stanie zrobić. Ja mówię bezpiecznie, Tak, tak, dokładnie. także im No, więcej, tym lepiej, wiadomo, ale Jak będziemy mieli pszenicę, która sypie 10-11 ton albo To też więcej, cud, to tak. sam odwóz przeważnie wtedy już nie wyrabia, nie? zgadza się.
To z tego... Rolnik z Hollywood mówi, że u niego akros nigdy nie przekracza 18 litrów na hektar. No to tutaj mamy bardzo podobnie. Tu mamy 16,5, 17. To jest, mówię, to są też wskazania Chwilowe. tak, najdokładniej, najlepiej sobie sprawdzić, ile faktycznie zatankować do pełna i zmierzyć areał, który opuściliśmy, Tak, i dokładnie. sobie dopełnić kombajn, no bo to jest tak jak w samochodzie, średnie spalanie pokazuje komputer raz takie, a w rzeczywistości wychodzi nam trochę inne. Rzadko kiedy się zgadza. Tak, nie? tak, zgadza się. Także my tutaj mamy oczywiście wskaźnik chwilowego spalania, tak jak pokazywałeś, około 15, No 17, 17, tak średnio. tak, w zależności od obciążenia. Mamy takie miejsce, gdzie cały czas stoi woda, dlatego ten rzepak jest nie najlepszy. Ale też przez to mamy bardzo ciężko tutaj, on jest mocny. Zresztą czuć po kombajnie, że ma ciężko. Ale wyjedziemy tam, gdzie już jest suchy rzepak, ładny. Bo też ma co robić, ale ze względu na to, że jest duży plon, nie? Jak przekraczamy piątkę, może inaczej, jak przekraczamy 4,5 w rzepaku, to już jest duży plon dla kombajnu, żeby to dobrze wyczyścić i mało zgubić. Tak, no i mówię, no, dzięki temu też to w sumie dobrze, że mamy takie warunki, bo wtedy kombajn jest przetestowany dosyć w trudniejszych warunkach. Tak, Tak zwani w sumie powinno się odbywać. Tutaj mamy bardzo już suchy rzepak, on się zaczyna kurzyć i tu jadę 3-2 na godzinę. Mam Tak, wskazanie. w niedzielę jak tam kosiłeś, to nawet do 3,5, do 7 Nawet powiem ci tak, w jednym przejeździe jechałem 4-2 i też dawał radę. też dawał radę. Ale no, zależy mi na tym, żeby z tyłu było jak najlepiej i w zbiorniku jak najlepiej. Więc nie testuję tych maksymalnych tutaj prędkości, bo nie na tym mi zależy. Tym bardziej, że tego czasu troszeczkę mamy, ten rzepak nie jest aż tak dojrzały w 100%. Tak, aż tak się nie pali. Nie jedziemy na wariata, że mamy 100 hektarów dziś do skoszenia i musimy to zdjąć. Nie, tak nie robimy. Jak trochę bardziej przyspieszę, to od razu ta rura wyładowcza w zbiorniku jest załadowana do 100%. Myślę, że jeszcze jedno kółko zrobimy i się będziemy wysypywać. Mam brudną szybę i nie widzę, gdzie jedzie bizon. A tam jedzie, dobra. Tam jedzie, to nam zostawi kawałek, także będziemy. No to mamy jeszcze 2 przejazdy i będzie koniec tego kawałka. Ale z tego co widzę, to nie zrobimy dzisiaj całej tej powierzchni. Nie ma szans. Mówisz? Nie, już siada rosa coraz bardziej. Ja już czuję po samym kombajnie, że to ucinanie jest coraz gorsze. Lekko wstałem z fotela i od razu zapiszczało, że nie ma operatora. Nie ma operatora. Już myślałem, że mam przeciążony podajnik albo coś. Ale nie, jedziemy dalej. Dawid, tutaj są widzowie, którzy chcą zobaczyć jeszcze raz te spalanie live. Pewnie, już przełączamy. Teraz mamy 17, nie przesunął, on jest na stałe zamontowany 16, 15, 19, 20. Im wolniej jadę, tym mniej hektarów robimy, to spalanie też jest gorsze, nie? To... Jasne. Ale najważniejsze jest obciążenie silnika, które jest no nie większe jak 65%. To mnie cieszy, że ten silnik nie jest przeciążony. Bo 190 koni to nie jest jakoś super dużo, nie? jest Na jakiś kombajn. Zgadza się. Ale jak widać sobie fajnie radzi, nie? To nie jest... Nie właśnie, no pokazujesz obciążenie, nie jest przeciążone. Jak montowaliśmy kamery, to cały czas byli przedstawiciele fabryki z Chin. I jedna rzecz, która rzuciła mi się w oko i która jest też no, potrzebna, to tutaj mamy wszystkie parametry kombajnu, które widzimy w trakcie koszenia na podglądzie z kamerami. Brakuje mi tylko tutaj do kodowania podglądu obciążenia silnika. To jest rzecz, którą im zgłosiłem i Tak, oni myślę, z tego że- co mi powiedzieli, to bardzo szybko to się pojawi. Że nie, Tak, no to nie zdąży się obejrzeć i już to będzie wprowadzone. Kwestia przeprogramowania. Więc czekam na to, bo wtedy nie musiałbym sobie przełączać tego widoku, ale to jest taki tam szczegół, nie? Więc jeżeli tutaj to taką rzecz zauważyłem, którą mogliby nam dorobić. Właśnie się załączyła odwrotne, z automatu się to załączyło. Też tak mówię, coś głośniej zaczął kombajn chodzić, patrzę, kontrolka się świeciła, więc Tutaj też zamigało. zamigała nam kontrolka tutaj pomarańczowa
mogę nawet wcisnąć, o, i ona się zapala w trakcie To wydmuchiwania. jest ręczne wywołanie. To jest ręczne, a ona zapaliła się w automacie. Czyli można automatycznie, jeżeli osiągniemy jakąś tam temperaturę cieczy, Bądź czas też być może, Możliwe, którym no. pracuje kombajn, nie? Na pełnych sobie obrotach. też. Bo tu mamy cały czas 78 stopni, więc raczej tutaj czasówka zadziałała. No bo też mówiliśmy, trzeba powtórzyć, że tutaj nie ma typowego kosza na chłodnicę. Kosza czyszczącego. czyszczącego, tylko są wsteczne obroty wentylatora przy chłodnicy. A to jest, powiem Ci szczerze, chyba dużo lepsze rozwiązanie. Znaczy to było fajnie czyściej, no? Tak, ja sobie zerknę na jakość jeszcze, czy jest wszystko ok. Mamy bardzo dobrze, 260 osób cały czas. Więc no, Cieszy nas zainteresowanie. Boss stwierdził, że ja w szoku jestem pojemnością zbiornika. my też byliśmy w szoku, ale pozytywnie zszokowani. Tak. Znaczy, tu trzeba powiedzieć, bo my tu mamy wersję Pro Plus. O ile Pro dobrze- Max. Pro Max, przepraszam. Ja się na początku zastanawiałem, czy to nie jest wzięte gdzieś ta nazwa od producenta telefonu. No, Pro Max, nie? ale Czy to jest ta najbogatsza wersja? Przemek, jak to jest to wygląda? taka, no tak, najbogatsza wersja i właśnie między innymi w wersji Pro Max mamy większy zbiornik, bo w normalnej jest 4,5 tysiąca litrów. Mhm. Tu mamy 6000 litrów, ale oczywiście będziemy sprzedawać, oferować tylko w tej wersji, nie będziemy tam tej mniejszej, no bo jakby nie patrzeć, to jest duży plus. Tak, dokładnie. No to jest to, co mówiłem, że ten czas tutaj odgrywa bardzo dużą rolę. No i ten zbiornik jest na tyle duży, że pozwala nam naprawdę kosić długą chwilę bez konieczności opróżniania się. Jak są długie jakieś pola, no to nie mamy naprawdę potrzeby co chwilę się odwracać, wyjeżdżać, otwierać tej rury. Także idzie to naprawdę sprawnie. Widzowie się też pytają, jaką mamy wysokość kombajnu i wysokość, gdy podniesiemy header. Jaka jest wysokość załadunku? Wysokość kombajnu to jest, o ile dobrze pamiętam, coś koło 4 metrów. Nie jest dużo wyższy od Bizona, ale wysokość z wyładunku 4,5 metra. Też bardzo fajna rzecz, tutaj cały czas mam podgląd na wysokość podniesienia headeru. Więc mogę to ściernisko sobie równo jechać, a dodatkowo mogę sobie ustawić krańcówki do pewnego momentu i do podnoszenia i do opuszczania, że niżej nie podniosę bądź nie opuszczę, dopóki podwójnie nacisnę klawisza. No właśnie, to też jest dobra rzecz, że sobie ustawiamy Ale krańcowe położenie headeru. w tym przypadku jak kosimy pola, gdzie są ścieżki w poprzek, bo teraz akurat tak jeździmy, no to akurat w tym przypadku by mi to przeszkadzało, więc mam to ustawione na 0 i reguluję sobie to ręcznie. Ale jest to fajnie, jak kosimy zboże wyrówne, wtedy ściernisko jest idealne. W rzepaku też kosimy to bardzo wysoko, staramy się nie zbierać tej masy jakoś dużo, żeby wilgotności nie podbijać. O, także myślę, że zrobimy ten kawałek, się wysypiemy, żeby później nie dojeżdżać gdzieś tam z granicy, ale zostało nam jeden hektar. O, hektar został. Czyli we dwójkę, myślę, że pół godziny i będziemy mieli koniec. To maks 40 minut. Nie wiem, czy on będzie miał jeszcze jeden zbiornik, czy nie. No nie mogę bardziej pogonić. Naprawdę ten łan jest dosyć twardy. Nie no, tutaj jest faktycznie, widać, że Musiałbym wtedy przyspieszyć trochę motowidła, też nie chcę mucić go w headerze tego sama rzepaku. headerze, dokładnie. O, także... Czy myśmy dokładali tą nawigację? Tak, wczoraj na dokładaliśmy gorąco nawigację. dokładaliśmy nawigację. Nawigacja producenta Alinav, chińska nawigacja w chińskim kombajnie. Takie zestawy można doposażyć sobie do każdej maszyny, zakupić u nas wraz z montażem. My założyliśmy do tego kombajnu, do GM100, czyli do rotorowego i także do ciągnika. Docelowo będziemy mieli nawigację chyba na 3 ciągnikach, z tego co pamiętam. Aczkolwiek jeden jest na pokazach, Aupax też jest na pokazach, więc zamontowaliśmy do serii 4000, 4110. Arbosa, nie Aupaxa, też w wersji pokazowej. Ten ciągnik obecnie jest podpięty z przyczepą przeładowczą i też służy nam w pokazach, więc będziemy Wam w najbliższych odcinkach bądź transmisjach na żywo pokazywać to.
jak ta nawigacja działa też w ciągniku. Tutaj się widz pyta Adi, który jest zastanowiony, czy header jest też w jakiejś pozycji stabilizowany. Nie, header jest sztywny, ale to jest tak mała szerokość headeru, że Tak, stabilizacja nie jest wymagana. Więc, znaczy my nie mówimy, że w przyszłości czegoś nie będzie wprowadzane, na tą chwilę nie. No oczywiście header jest amortyzowany, to nie jest tak, że on jest sztywny, no bo wiadomo, jest amortyzator hydrauliczny, ale jako takiego, czy też poziomowania na boku, Halo? to jeszcze w tej chwili nie ma. Możesz sobie Ale tak wejść to, co na Dawid żywo, mówił, zobaczyć, jesteśmy na YouTubie, Koszyna szerokość Rzepak. headeru nie jest jakaś wielka. Także nie mogę gadać, no Jest to dobrze, do jedziemy gdzieś opanowania. 3 na godzinę. W tych większych kombajnach Także podejrzewam, możesz sobie że wejść już na to YouTube'a. jest. Ale mówię, no w tej chwili mamy 2 kombajny, można powiedzieć, z początku gamy i na nich się skupiamy w tym. To co mówiłem, że Kuba też ma do koszenia rzepak, właśnie dzwonił i pytał jak idzie. Okej. Więc odesłałem go na transmisję, nie mam czasu teraz tutaj rozmawiać. No bo prowadzimy live'a, ja prowadzę też kombajn. Aż tak wszechstronny nie jest. Nie jestem. Gdybym miał nawigację załączoną, teraz tutaj wuja mi by zepsuł, nie chciałem już ustawiać ścieżki nowej, bo to bez sensu. Gdybym miał nawigację, no to jednak tą jedną rękę miałbym wolną, nie? Tam sobie pojedziemy od drugiej strony, żeby nam nie wjeżdżał włan, to ustawię nawigację i będziemy mogli sobie jeździć. Ale no... Także jak jeżdżą dwie maszyny obok siebie, to lepiej, żeby obie jeździły na nawigacji. Tak, bo Wtedy później nie ma tego problemu, Są nie? problemy właśnie ze ścieżkami, że ktoś tam komuś wiedzie. Jeszcze może inaczej, jak są równe szerokości maszyny, to też jest lepiej. Tak, Jak on tak. ma węższy header, to nie jesteśmy w stanie się tutaj w żaden sposób dogadać. I całej szerokości nie zabierzemy. Nie zawiedzamy. To jest tyle, co zostało po jego headerze tak naprawdę, co on jest węższy. Bo on tu zrobił jeden przejazd z tej strony. Akurat trafiliśmy ścieżkę mocną. Ale dobra, Mówiłeś, że nie damy rady, jak badamy, nie? nie damy rady. To nam zostało nam jakieś 60 cm, bo to mamy ponad metr, grubo ponad metr. A jak jechalibyśmy na styk, to obcinalibyśmy boczne łuszczyny i generujemy straty wtedy. A tego byśmy nie chcieli w żaden sposób. Nie, no i właśnie, jeszcze jest ta ścieżka, także tutaj sobie... Nie. Nawet nie próbowałbym tutaj jechać, bo w ścieżkach zawsze jedzie się o wiele trudniej. Ja lubię kosić ścieżki pod włos tak zwany, czyli w przeciwnym kierunku do jazdy ciągnika. Też staramy się tak pryskać, że jeździmy cały czas, tak samo mamy obrane kierunki, nie że raz tu. To tak zakładamy ścieżki, żeby to było no jakoś tak później dobrze do koszenia i przyjemnie. Pawce zadał pytanie, z jakim nowoczesnym kombajnem może być porównywany ten Chińczyk. To ja może powiem, możemy go porównać z New Hollandem TC570. Tak, 570. Dodatkowo... Z rozpędności 490 można powiedzieć mocowo będzie podobny, ale wydajnościowo ten będzie większy, czyli 570. Rozstelmarz nowa, no, ja bym powiedział między nową a a Wektorem oczywiście. Nawet bliżej Wektora troszeczkę. Także to jest taki kombajn, który dla większości polskich gospodarstw powinien być wystarczający. No i chyba 2 bizony. No, dobre półtorej na Tak, pewno. na pewno półtorej bizona, na pewno. To też zależy jaki bizon, bo bizon super ma dużo mniejszą wydajność, jak bizon gigant na przykład, czy BS, nie? To też tutaj robi ogromną różnicę, bo bizon bizonowi jest nierówny, nie? Zgadza się. Ale jakieś tam kombajny, Fortschnitta i tak dalej, to wszystko powolutku zaczyna już wymierać, że tak powiem, z śmiercią naturalną. No i jakiś ten następca jest potrzebny, nie? To tutaj bez dwóch zdań. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, no to jesteśmy bez konkurencji. Mam nadzieję. Obecnie cena takiego New Hollanda to w jakich wartościach oscyluje? New Holland w tej chwili 570 to jest coś koło 600 tysięcy. No mówimy oczywiście mniej więcej, no bo Kwestia wyposażenia. kwestia pewnie wyposażenia, kwestia tego jak bardzo dealer chce sprzedać. Koło 600 tysięcy, tak liczymy. Czy my tutaj ceną będziemy dużo bardziej konkurencyjni? No ja jestem święcie przekonany, że tak. Jeżeli chodzi o cenę, to musicie się trochę uzbroić w cierpliwość. Ogłosimy ją niebawem.
myślę, że w przeciągu najbliższych 2 tygodni, może trochę więcej. Warto zapisać się na nasz newsletter. Tam sporo informacji pojawi się jako pierwszy tak naprawdę, nie? Wszyscy subskrybujący newsletter będą tą ceną poinformowani w pierwszej kolejności. No i warto też się zapisać na ankietę, Na jakby formularz, ktoś, tak. na formularz, jakby ktoś był zainteresowany pokazem. To na naszej stronie też jest taki specjalny formularz. Tam się zostawia dane, my oczywiście się odezwiemy do każdego. Nie wiem, czy się uda każdego zrobić pokaz. Ale to co Pewnie mówiliśmy, nie. będziemy starać się robić takie pokazy grupowe, zapraszać Was. A dzięki temu też będziecie mogli sobie podyskutować między sobą Tak. o tych kombajnach. Ilu rolników, tyle opinii tak naprawdę. Tak jest. Jest też pytanie, czy są dostępne, aby jest możliwe mieć większy header. Nie, na tą chwilę jest 4,60. My jesteśmy pierwszy rok. Te kombajny przyjechały do nas niecały miesiąc temu, może nawet nie. To są dwa modele w Europie. Oczywiście, no, lepiej będzie i podejrzewam, że do tego w końcu doprowadzimy, że jakiś tam wybór headerów większy będzie. Ale na tą chwilę mamy w tym kombajnie 4,60, a w tym rotorowym jest 3,80. W rotorowym chyba jest mniejszy, bo 3,80 jest, tak mi się wydaje, największy. Ale to jest też kwestia sprawdzenia. Jako taka dygresja, to w Chinach ten model rotorowy, który mamy, największy header jaki może mieć, to jest 3 metry. No właśnie. A ja osobiście uważam, że ten kombajn rotorowy mógłby mieć header co najmniej Taki jak ten. 4,60, Taki jak ten. nawet 5 metrów, bo prędkość nie jest dobrym pomocnikiem. Tak, Lepiej tak, jechać zgadzam. szerzej, a wolniej, ale no mnie ta prędkość naprawdę powala na kolana. No zaskakująco jest, ale Włączyłem światła, już powolutku widać to, co mówiliśmy, że gdyby światła były niżej, całe nagarniacze zasłaniałyby nam słup światła, a tak świecą idealnie przed header. A dodatkowo u góry mamy 6 halogenów uzupełniających, które no, pozwalają nam na optymalną pracę tutaj, zerkając bezpośrednio w header. No, to jest to, co mówiłem, że no, tutaj na końcu zostało nam bardzo dużo tego szeroko, tego pokosu. Zbiornik już mamy prawie pełen. pełen. Zaraz No, będzie to 75. Dojedziemy do końca i będziemy sypać, nie będziemy czekać do końca, bo będziemy musieli wracać z tamtego poprzeczniaka, to nie ma sensu. Teraz jadę 4,3 na godzinę, też nie chcę przesadzać, bo kosa musi zdążyć uciąć przede wszystkim, nie? Tutaj masy mamy sporo, ten rzepak jest też bardzo żywy, zielony, jeszcze zdrowy. Więc no, pewnie zapytacie, dlaczego został nam taki pasek, skoro mamy nawigację. No, Bizon zepsuł nam i z tej strony ścieżkę, więc nie zakładaliśmy od nowa, bo i tak jest mocno pokrzywiona. Właśnie przez to, że wuja pojechał z tej strony. Ale teraz przejdziemy sobie tam na drugą stronę i założymy nowy zagon i tam Piotr pojedziemy. się pyta, czy cena jest znana. cena jeszcze nie jest znana. Cena zostanie opublikowana w ciągu najbliższych 2 tygodni. Także zachęcamy, żeby sobie sprawdzać to, co pokazujemy, zasubskrybować, zapisać się do newslettera. Dawid, włącz chwilowe spalanie. Właśnie patrzyłem na komentarze, na YouTube'a. Mamy 17 litrów w tym momencie, 50-60% obciążenia silnika. Także no, spalanie jest bardzo dobre jak na to, co tutaj kosimy. No, zielonego jest sporo, nawet więcej jak sporo. Teraz jadę trochę szybciej, mamy węższy pasek, to też spalanie jest zachwiane delikatnie. Zobaczymy spalanie w pszenicy, bo to też będzie takie Tak, dosyć dokładnie. ciekawe, bo tak jak mówiłeś, w rzepaku nie jest ciężko. To ty sam widzisz, że momentami łan jest taki, raz jest jeszcze inny, więc pole polu nierówne. Tu mamy akurat bardzo ładny rzepak. Od razu widzę, jak w tym zbiorniku przybywa, pomimo że nie jedziemy całą szerokością headeru, no to można powiedzieć, że leci jak pszenica bądź jęczmień do tego zbiornika. Ale cieszę się, że już to pole uda się wykosić i będziemy mieli. Jestem ciekaw jak z wilgotnością, bo tak jak mówisz, no, czuć, że chyba jest... Chyba już nie ma sensu teraz sprawdzać, jak tyle mamy skoszone. O, Się denerwować. Co wyjdzie, to wyjdzie. Muszę trochę niżej, bo ta ścieżka była położona. Ale też nie chciałbym pozbierać kamieni, bo zebrać kamień w rzepaku to
martwy. Byłby śmiech. Bo tu jednak kosimy dosyć wysoko. Dobra, jedziemy wysypać. Na początku, jak pokazywaliśmy, zbiornik nam się udało opróżnić niecałe, no około 2 minut, ale też trzeba powiedzieć, że jechaliśmy nie na pełnych obrotach. Tak. Tam mieliśmy nawet ponad 100%, bo kawałek przejechaliśmy, nie? Gdzieś stówka nam się wyświetliła. No, buja też tam przeciął, no zostało nam z pół hektara maksymalnie. Ja już otworzę sobie rurę. Tu wszystkie kontroleczki nam się ikonki podświetlają. Tak, jak jest coś aktywowane, to Wyświetlają nam się też komunikaty, czy widzimy, że jest na przykład rura otwarta, żeby nie zahaczyć gdzieś w słup. No, generalnie na takim kombajnie trzeba być wiadomym tego, co się robi. Tak, nie jasne. można być gdzieś tam z przypadku. No, ale no. Po to są różnego rodzaju kursy też, uprawnienia, żeby to zdobyć jakkolwiek doświadczenie na początek. zgadza się. A z czasem praktyka robi swoje. Teraz sobie... Dawid, poczekaj chwilę, bo chcę zobaczyć, żebym wyszedł poza kabinę i pokazał, jak sypie. Dobra. No ja na chwilę Ja już wyjdę sobie- na zewnątrz. Odpaliłem widok na kamerę. Oj, czuć już bardzo mocno wilgocią. Nawet bardzo, bardzo mocno. Już wchodzę, tylko sobie pozgarniam trochę. Okej. Powiem Ci, Przemek, że bardzo mocno czuć już tą wilgoć w powietrzu. Tak, jak otworzyłeś kabinę, faktycznie tak buchnęło troszkę. Ja bym jeszcze poprosił chwilę operatora, aby mi zwolnił widok na rurę, bo nie widzę na razie, gdzie jadę. W drugą stronę, do przodu. O, dobra, no dobra, bo... O, tak jest dobrze. Dobra. Jeszcze raz się przestawię. No i tutaj właśnie. I tu właśnie Nie wiem, kamera czy- pomaga. Nie wiem, czy będzie widać tą różnicę w czyszczeniu. O, słońce już prawie zaszło. Zaraz zobaczymy, ale już kończymy na szczęście. I uruchamiamy wysyp. Dobra. I leci. No widać, zobacz, tutaj widać. My tu nie? widzimy, na kamerze widzimy Różnicę między bizonem, a tu fajnie widać, jak się osypuje tak, nawet. tak, dokładnie. Na kamerze właśnie w kabinie fajnie widać. Nie wiem, czy wy też to widzicie. Mhm. Ja sobie włączę widok na kamerę, na zbiornik. Teraz sypię na pełnych obrotach. No widać, że to przybywa na tej ciężarówce momentalnie. No tak, no przyczepa też nie jest mała, nie? Tak, no, a tutaj ładujemy bez problemu 25 ton, tak. więc... Lekko podjadę do przodu, żeby nie nasypać wszystkiego w jedno miejsce i to właśnie ułatwia nam kamera na rurze, że widzimy, gdzie sypiemy tak naprawdę. Widzimy ładnie na kamerze, co się dzieje na przyczepie. Tak, zdecydowanie to jest pomocne. Tak. No bez tego było bardzo ciężko, żeby wycelować, gdzie tam sypać, bez tak. pomocy drugiej osoby. Nie? Tamten drugi kompan, jak on ma możliwość regulacji góra-dół, to jest- trochę łatwiej trafi. Tak, Nie ma co ukrywać. Dobra, jedziemy dalej. Nie wiem, czy operator wchodzi, czy jedzie tutaj na drzwiach. Mogę zacząć. O, dobra. No to jedziemy. To teraz będzie widać, jak ja sobie tu komfortowo podróżuję. Ty sobie leżysz tak Tak, naprawdę. prawie że, tak pół leżąco. Dobra.
rurę mogę zamknąć. Jeszcze muszę tutaj spojrzeć, które przyciski są od czego. Oczywiście, czy no bo wiesz, no, zastanowić. ale jak kilka dni ktoś popracuje, to na pewno to już będzie te... Palce wyczują gdzie... W poniedziałek już mi było łatwiej, potem w drugim dniu, ale teraz po tej przerwie mimo wszystko jednak trochę tam trzeba się wprawić, nie? Jaki cudowny zachód słońca tu mam. Piękne. Już naprawdę jedziemy na pograniczu. To pole uda nam się skończyć tak mocno, styk, mocno można na styk. powiedzieć. Znaczy to już i tak jest za późno, nie? Ale No ale jak już jedziemy, to no, do końca. nie będziemy przyjeżdżać na taki kawałeczek. Tym bardziej, że mamy ciężarówkę i to wszystko. Ja więc- myślę, że pół godziny niecała i Tak, to no to już nam zostało, zobacz, parę przejazdów tylko. to będzie pacjenta. Dobra, wyciągnę jeszcze jeden ten poprzeczniak, bo tak wąsko jest. Tak, będzie łatwiej zawracać. Albo inaczej, wezmę to tutaj, co zostawił Bizon, a później objedziemy dookoła po prostu. Ty tu rządzisz, szefie. No. Ja tu rządzę. Ja tu tylko Ty patrzę. tu tylko leżysz. No, pół leżę. żeby Włączamy nie było. mocarnię. Ważne jest to, że mocarnia nam nie ruszy, jeżeli mamy większe obroty jak 1500. Tak. To jest takie zabezpieczenie, żeby nie Tak, spalić pasa. zabezpieczenie dodatkowe, jasne. No i jedziemy. Teraz będzie głośniej, mamy drzwi otwarte. Ale no, fajne jest takie powietrze się zrobiło, nie? Chłodniejsze. Tak. Myślałem, że idealnie nam wymierzył, ale niestety nie. Kawałeczek zostanie. No, Nie, bo tu się rozszerza ścieżka. a nie, faktycznie. No, ale gdyby nie to, to byłoby idealnie. Prawie idealnie. No już kurzu praktycznie w ogóle nie mamy teraz w tej gardzieli. Do zbiornika leci, to jest najważniejsze. Teraz mam kamerę na rurę włączoną i nawet z kamery na rurze widzę, jaki jest ten wylot z szarpacza słomy. Tak. Ale to też dzięki temu możemy już sobie kontrolować, czy wszystko jest, Okej, nie? wszystko jest w porządku. Kamera na zaczep. Kamera na silnik. I to sobie tutaj w komfortowych warunkach jedziemy, operatora jedziemy, kamery mamy tak. na zewnątrz, A wy sobie obserwujecie, mam nadzieję, że też w komfortowych warunkach. gdzieś w fotelu, Tak. przy jakimś tam napoju wyskokowym być może. Może. Mamy sobotę, więc pewnie większość Was w takich warunkach. To, co my powiedzieliśmy już wcześniej, my życzymy każdemu z Was, żeby w tym roku ten punkt sobie też tak kosić, bo wiadomo, pogoda jest Tak, dokładnie. słaba. Nam się udało strzelić, chociaż też było ryzyko, zresztą sami widzieliście, że na było początku... takie, Kamil trafił, nie? Tak, Chcieliśmy tak. nie jechać, ale jest decyzja. Jedziemy, no to dobra, jedziemy. Obroty bębna tutaj mamy troszeczkę wyższe, gdzieś prawie 700. Ale z takimi obrotami chyba w pierwszy dzień też... 650 tak jechaliśmy. Okej, dobra. Ja o 50 tutaj zwiększyłem, no bo jednak tego zielonego jest tutaj trochę więcej. No, to jak najwięcej go wyłóż z tych łuszczyn. No i jedziemy. Tu mamy ścieżkę akurat. Już powoli te światła zaczynają się przydawać, Tak, nie? widać, jasne. Z minuty na minutę to słońce coraz bardziej A to... czy ty masz robocze załączone? Nie. Tak, mam robotę Okej, zamkniętą, dobra, no. dobra. I mam światła mijania Mijania. i teraz mogę przełączyć na drugie. Drogowe, No. Teraz tutaj mamy zapalony cały komplet świateł. Wiadomo, jeszcze nie jest tak ciemno, ale już widać, że faktycznie jakby ktoś chciał kosić po ciemku, jest taka możliwość. Dodatkowo mamy światło w zbiorniku, mamy światło na rurze i chyba mamy światło jeszcze z tyłu na silnik. A powiedz mi, bo nie wiem, czy wiesz, w tamtym jeszcze przy włączaniu wstecznego też światło się załączało. Nie wiem, czy tutaj tak jest. Nie wiem, zaraz sprawdzimy. Tutaj odpala się kamera na pełen ekran. Na pewno, tak. Teraz Kamera, będę cofał, zaraz kamera z zobaczymy. automatu się włącza Raczej się nie załączy żadne światło. do robienia. Do robienia. Ale ono nie jest aż tak potrzebne. Mamy Jasne. dobre kamery. Lusterka szerokokątne, więc to nie jest jakieś tam konieczne.
Pojedziemy trochę w kwadrat, ale będzie nam łatwiej tutaj przy tym płocie betonowym zawracać. Teraz jadę 3,8, 4 na godzinę, więc No, no, prędkość już w tej chwili jest... jak jest dobry łan, to fajnie się jedzie. Jasne, można. Ale to też czuć, nie? To znaczy nie czuć, żeby ten kombajn jakieś większe obciążenie czuł Tak. przy tej prędkości. No wiadomo, to już nieraz powtarzaliśmy. My tu nie jesteśmy po to, żeby robić rekordy prędkości, tylko żeby wszystko było wymłócone. No to jeszcze przyjdzie czas, nie? Tak jak należy. Operatorzy muszą się wczuć w kombajny, wyczuć te maszyny. Więc no troszeczkę jeszcze czasu musi upłynąć, żebyśmy mogli tutaj szaleć tak naprawdę tymi kombajnami. Ale no, na razie jedziemy, wuja Bizonem tam już chyba odpuszcza, albo nie wiem co on tam robi. Może nas przypuszcza. Może nas przepływa. On chyba zbierał ten wąski pasek, co my Tak, zostawiliśmy. co został. No i tak naprawdę teraz po rzepaku będziemy wjeżdżać z uprawą tutaj już poszliwną. Delikatnie ruszymy to ściernisko, jak jakieś samosiewy już tutaj nam skiełkują. A to pole będzie leżało aż do wiosny, bo na 99% tutaj będą zasiane buraki cukrowe. Okej. Więc jakaś pójdzie orka, prawdopodobnie jesienna, pewnie jakiś obornik jeszcze sypniemy. Obornika mamy dosyć dużo w gospodarstwie, na hodowlę bydła, więc Ale mleczko nie, mięsne, opasy same. Zależy też nam na dużej ilości tłumy, żeby pozyskiwać. Nie siejemy jakoś dużo zbóż, więc chcemy zebrać jak najwięcej tej tłumy w małej ilości hektarów. No tutaj już się zrobiło bardziej wilgotne, więc chuja obsiadł za stery widzę, bo to każda chwila i może bardzo łatwo stanąć nam na bębnie taki rzepak. Teraz doświadczenie potrzebne, nie? Tak, no. Tu już nie ma miejsca na jakiś tam pośpiech, tylko trzeba patrzeć, co się w tym headerze dzieje tak naprawdę. No, już taki nieprzyjemny ten kawałek nam został, bo nie wiadomo, w którą stronę go tu nosić tak naprawdę. Z tego co widziałem, to wuja miał ścieżki do oprysków porobione trochę wzdłuż, trochę w poprzek. Tak, kosimy jak nam wygodniej. Zostało już nam naprawdę niewiele. No, 15 minut i będziemy po robocie. Powinno być finish. Oczywiście serdecznie pozdrawiamy wszystkich oglądających. Tych, którzy teraz dołączyli. Ładnie, tu mamy widok jeszcze na kamery, na rozdrabniacz, na zbiornik. Teraz nam leci dolną częścią zbiornika, Tak, więc... to, co ale mówiłeś już wcześniej. zaczyna tutaj podbierać. Na chłodnicę mogę dmuchnąć nawet. O, trochę było widać, że to widać, poleciało. Tu mam kamerę podgląd na silnik. Docelowo te kamery wylądują i tak na tym jednym dużym ekranie od nawigacji. Ale no to wszystko przyjdzie czas. Jak będzie chwila niepogody tak naprawdę. A teraz wykorzystujemy, testujemy te kombajny maksymalnie. Można powiedzieć, że do granic ich możliwości. O, dzisiaj w tych warunkach to naprawdę jest. Jeżeli byłaby pogoda, no to ja myślę, że tutaj na liczniku mielibyśmy już grubo ponad 100 godzin w tym kombajnie. No. A tak mamy tylko 33,3. Wygląda, gdzie on tam jedzie? Z tamtej strony. Musimy ją... Mimo to, że wjechał przed nami, to i tak go wyprzedziliśmy. Prędkość praktycznie mamy 2 razy taką, nie? Tak, on jedzie niecałe 2 km na godzinę, a my miejscami jedziemy ponad 3, więc... Znowu nam się ścieżka trafiła. No nie lubię ścieżek, szczególnie jak jest mokro, to nie lubię ich zbierać, bo... Tak to wygląda. I lekko w gardle zastycha, tak szczególnie jak mamy otwarte drzwi, to ten kurz gdzieś mnie tutaj atakuje. Tak, ja też czuję, ale też czuć wilgoć, nie? Wilgoć, tak, dokładnie. Także my już tak faktycznie jedziemy na pograniczu. A co do samych pokazów, co do samych testów kombajnu, serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne do wypełnienia formularza na naszej stronie. Podejrzewam, że też gdzieś tutaj będzie ten formularz widoczny na tej transmisji. Tak, dokładnie. Na pewno się wyświetla link na czacie do tego formularza. Możesz włączyć? Mogę włączyć go tutaj jak najbardziej.
Mamy też drugiego koguta domontowanego z tyłu. Jak mieliśmy wolną chwilę, to montowaliśmy tak dla oka, żeby było i trochę dla bezpieczeństwa ten drugi kogut też się przydaje. O, tu nawet widać na silniku, jak Tak, się odbija tak, drugi kogut. Idziemy dookoła. Myślałem, że z rozpędu jedzie. Nie. Mówię szalony. Ciekawe, co by się stało, nie? Pewnie stanęłoby w ślimaku, Pewnie prawda, tak. że... Ale nie chciałbym na sam koniec Tak, mieć okazji odpychania tego kombajnu. Tym bardziej, że ta wilgoć, która już teraz bardzo szybko się kumuluje w tym łanie, no nie pozwala nam na chwilę straty czasu tak naprawdę. No, zostało nam 2-3 przejazdy. Tak. Tym bardziej, że jedziemy w dwóch, to tak naprawdę ubywa to Ubywa moc. momentalnie. Razem robimy ponad 8 metrów, 9 metrów robimy razem. No, To jest sporo, nie? No, samym bizonem pewnie jeszcze bylibyśmy tam na tym pierwszym kawałku, co kosiliśmy. No, Może byśmy zaczynali tutaj. dokładnie. No tutaj to pole ewidentnie, jakby to powiedzieli, warunki gorsze. Tak, to jest pole, które mamy pierwszy rok w dzierżawie, A, więc no, będziemy je doprowadzać do ładu i składu tak naprawdę, ale i tak jest nie najgorzej. Uwaga, będę hamował. Bardzo lekko działa układ wspomagania, to też warto zaznaczyć, że tą ręką, którą gdzieś tu operujemy cały czas na poprzeczniakach, no nie męczymy się. nie namęczysz się dokładnie. Chyba go nie zdążymy dogonić, ale nawet nie będę próbował, bo nie ma sensu. Został ostatni przejazd tak naprawdę. Jeden on, jeden my. Jeden on, jeden my, zgadzam się. Każdy już chciałby wrócić do domu tak naprawdę przy tej sobocie i odpocząć chwilę. Nawet nie skomentuję. Nie komentuj, Przemku. Jest akcja żniwa, wszystkie ręce na pokład. Zgadza się. Działamy. Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że o tak późnej godzinie wymyśliłem to koszenie. Nie, no mówię, no, Nie ja ode sobie mnie zdaję to zależy. sprawę z tego, jak jest. Pozdrawiamy Janka, który jest obecnie na wakacjach. Wraz z dyrektorem Przemkiem. Być może nas oglądają. Może oglądają. Także pozdrawiamy serdecznie. Moje zachrypnięte gardło tej serdecznie. No, jutro jest dzień na regenerację tak naprawdę. Wiesz co, jutro zobaczymy, bo jeżeli nie będzie padało, no to wiadomo, jedziemy dalej. Nie? Jedziemy dalej, dokładnie. No ja jeszcze będę miał gdzieś tam jakieś 2 hektary tej działki, której nie skosiłem wtedy w poniedziałek, co odpuściłem, ale też już nie będę czekał, dosypię wszystko na jedno auto, na jeden transport i będę miał z głowy z rzepakami. No i może zdejmę ten stół, wjadę w pszenicę, No właśnie, nie wiem. zobaczymy, dałem zbiornik, nagram jakiegoś shorta, TikToka dla Was, żebyście mieli na później. Wyścig z bizonem, no i nas hamuje nas, ale celowo wjechałem przed niego, za niego, żeby Wam pokazać, my jedziemy 3 na godzinę, a on tutaj sporo wolniej. Nie dalej, bo... Spokojnie. Zbliżyliśmy się. Chciałem zobaczyć, ile on jedzie. Jedzie 1,4 km na godzinę, może 1,5, nie więcej, także... No ale mówię, dwa kombajny bierzemy prawie 9 metrów, więc to jest całkiem sporo. Pole ubywa. Ubywa, nie? To już tak naprawdę te 2 kombajny robią jeden duży kombajn. Miałby co robić taki kombajn 9-metrowym headerem, żeby nas przegonić. Znaczy tak, a operowanie tym kombajnem by było kłopotliwe. Fakt, że wtedy byłby tylko jeden operator potrzebny, ale no na takim małym polu 9-metrowy header to by było trochę zabójstwo. Tak, to zwłaszcza, to znaczy nawet przy tych dużych kombajnach klienci, którzy robią usługi, nie za bardzo chcą. No wiadomo, dobra, no są wielkie areały, które też trzeba skosić,
które wymagają, nie? Tak, Tak, które wymagają, duży które klas. pozwalają w ogóle nawet na 13-metrowe, tam 14-metrowe headery. No tutaj akurat w mojej okolicy jest takie gospodarstwo, które robi przetargi na koszenie kombajnami, to u nich wymóg jest kombajn z headerem minimum 9-metrowym, a druga sprawa nie starszy niż 3 lata. Starszych kombajnów już nie przewidują u siebie w gospodarstwie. No w tej chwili, jakby to powiedzieć, no każdy ma jakieś tam wymagania, a im większy areał, te wymagania są Tak. bardziej No sam takie... widzisz, jak ta pogoda tutaj nam przyruje plany, więc no, mały kombajn na dużym gospodarstwie ma co robić, szczególnie w takich warunkach jak tutaj mamy. Zgadza się, ale znowu duży kombajn na małym gospodarstwie też by się męczył. Dokładnie, bo jest wiele osób, które planuje sobie zakupić duży kombajn i liczą, że pojadą jeszcze na usługi, ale u siebie na tych małych polach No, oni będzie niestety tak. walczą z wiatrakami, nie? Tak, tak. Ja pamiętam jakiś czas temu to też właśnie klienci mający duże kombajny bardziej chętnie wyposażali je w takie headery 6 do 7 Do metrów. 7 metrów, Tak, nie? no bo wiadomo, wtedy robienie usług Można u tych- szybciej pojechać, tak, u tych mniejszych ale nie gospodarzy, ogranicza. tak, u mniejszych rolników. No i transport takiego headera na wózku też jest No, dużo zgadza się. łatwiejszy. To jest bez porównania łatwiejsze. Co? Ostatni kawałek. Ostatni przejazd na dziś. Zabierzemy na raz? Mam nadzieję, że zabierzemy na raz. A jak nie, no to nie. Cofniemy. Damy radę. No, damy radę. Chociaż, no nie, Jest pójdzie. idealnie, idealnie. Idealnie. Żadne ziarna nie zostało. Mamy zaniżej średnią z całego pola. I myślę, że my mamy teraz tyle w zbiorniku, ile on ma pełen zbiornik w bizonie. Całkiem tak, całkiem możliwe. No, jeszcze zbierzemy to, co on nie pozbierał ze ścieżki trochę, ale to już tam takie szczegóły. A później też będzie nam się gorzej talerzowało i robiło inne uprawy, jeżeli zostanie takie coś. Tak, no to wiadomo. Jak jedną pracę wykonamy niedokładnie, To jeszcze będzie ma... to później cała reszta jest uciążliwa już. To już było widać, że jest mokre i kosa nie docinała mu. Poprosimy przechodnia, żeby nam popchnął. Nie, tego zielonego nie żartuję. będziemy wciągać. Rozkładamy rurę, można pokazać, jak się rurę rozkłada. Bardzo się cieszymy, że trochę osób nas ogląda. Tak, dokładnie. Mnie już dzisiaj to trochę wykończył ten live, powiem Ci szczerze. Tak, no już jest... Czuję już po swoim gardle, że ono odmawia posłuszeństwa. Tu na kamerze widzimy zieloną kropeczkę, czyli miejsce, w którym będzie celowała rura mniej więcej. Ale jest jeszcze do dostrojenia ta kamera, ja muszę trochę tam popchnąć do przodu. Ja wyłączę dźwięk, bo nam piszczy, że mamy niskie obroty bębna, bo one teraz cały czas spadają po wyłączeniu. Po wyłączeniu bębna. Że jeszcze się wysypiemy Było i... hasło od pana jednego, co tutaj intensywnie obserwuję. Nie pisze tego jako wścibski gościu, tylko mam taką informację, że Mateo 780 stwierdził, że Aupax nie jest następcą Bizona i na to miano nie zasługuje, bo jego słowa, to są jego słowa, nie moje. Co o tym panowie sądzicie? To znaczy, no, Każdy może mieć każdy swoje ma zdanie. swoje zdanie, my tam z nikim nie będziemy dyskutować. Każdy Jak tam... najbardziej, no, my uważamy, no, my to uważamy to, co mówiliśmy, a jeżeli ktoś się z nami nie zgadza, oczywiście My nie ma prawo. mówimy, że ten kombajn ma zastąpić Bizona. My podawaliśmy dzisiaj przykłady, jakie Znaczy, kombajny inne. Jeżeli by miał zastąpić Bizona, to nie wiem, czy produkcja w fabryce dałaby radę na zapotrzebowanie. Tak, Także no, my tylko porównujemy jeden kombajn do drugiego i pokazujemy, że nasz jest tak samo prosty w obsłudze, tak I- samo mało skomplikowany. Dokładnie. Prezentujemy dla jakiego odbiorcy tak naprawdę jest ten kombajn. Dokładnie A nie tak. mówimy, że to jest kombajn, który ma wyprzeć wszystkie Bizony Absolutnie, w no bo to Polsce. jest niemożliwe. No, nie sądzę, żeby jakiś producent zrobił taki kombajn w tej chwili.
Także szanujemy zdanie pana Mateo, Ale nie popieramy. ale no mamy inne, no. Dokładnie. Sprawdzałem to, czy jest ta kamera, ta lampa, która się uruchamia. To nie, Przemku, to widocznie w tamtym kombajnie jest inaczej. Okej, No, można namontować, prawo. ale jak dla mnie oświetlenie w tym kombajnie jest wystarczające. zgadza się. Dosypujemy ostatnie zbiorniki I kończymy na dzisiaj. kończymy na dzisiaj. Wystarczy tej roboty. Trzeba odpocząć. Chciałbym sobie może wyjść, ale tak później pomyślałem, mam krótkie spodenki, to ściernisko. Nie polecam się tym silniku. Jeszcze chwilę sobie Podjedziesz mnie do podwiozę cię. ścieżki. Dokładnie. Pod sam... Bo ty motorem dzisiaj przyjechałeś, że czeka cię wyprawa długa do domu. No, tak. W takiej pogodzie przyjemnie się jeździ motorem? Jak jest tak chłodno, wilgotno już? Znaczy ja lubię jak nie świeci słońce, nie? Mhm. A ja lubię najbardziej jeździć motocyklem jak jest zachmurzone. Ale O, kwestia potrzeby, nie? I wyboru. może pan Mateo będzie miał inne zdanie. Jest pytanie, czy wujek wymieni kombajn? Zobaczymy, czas pokaże. Na razie kosimy 2 bizonami, więc... Znaczy mówię, no to są właśnie tak, my tu trafiliśmy też w fajne miejsce, bo pewnie gdzieś tam są Testujemy to w wysokich wydajnościach, skrajnych ale też warunkach. u takich osób, które są potencjalnym nabywcą tego kombajnu. No, dokładnie. No i robimy to z doświadczeniem. Nie robimy tego, że przyjechał nowy sprzęt i nie mamy porównania do niczego, braliśmy 10 lat usługi i tylko widzieliśmy kombajn na obrazkach. No nie robimy tego w ten sposób. Jakieś tam opinie wydajemy swoje, które przesyłamy później do fabryki. No na razie tych opinii nie ma zbyt dużo, no bo tych hektarów nie mamy przepracowane dużo. Mamy 33,5 godziny na kombajnie. Tylko W tym przepracowane część na pewno było przejazdów. No, większość była tak Tak, naprawdę tak, przejazdów, bo no, z 8 godzin ja miałem samych przejazdów Są tym jasno, kombajnem, nie? Dokładnie. Także, ale no, na drodze też musimy wytestować ten kombajn, jak on się prowadzi. Jechałem i z wózkiem, i bez wózka. To też są bardzo ważne rzeczy. no. Tym bardziej, że my tutaj jeździmy z większymi prędkościami, nie jedziemy 20, bo jedziemy ponad 30 km na godzinę. A hamulce? No właśnie, nie mówiliśmy o hamulcach, bo Hamulce to mamy znaczy na 4 koła tak naprawdę, na Tak. 2 osie. Z przodu mamy hamulce tarczowe, a Z z tyłu tyłu mamy bębnowe. hamulce bębnowe. Nie używałem tych hamulców ani razu, cały czas tutaj posiłkuję się hydrostatem. On jest no tak, no wystarczający, bo nie ma co ukrywać, że właśnie kombajn z napędem hydrostatycznym, no ale tak. też przewidywania. Jak jeździmy po drodze, to nie jest tak, że dojeżdżamy jak samochodem powiedzmy na zderzak, tylko robimy to już tak z głową. Znaczy ja widziałem, że w tamtym Paweł używał chyba hamulców. Mhm. Także Dobra, jedziemy. Jedziemy, wysypujemy się i kończymy tą zabawę. No, także udało się to skosić. Ja wątpiłem trochę, że dzisiaj w ogóle wyjedziemy w pole. Ale nie tyle co pogoda dzisiejsza, co jutrzejsza mnie zmotywowała do wyjazdu. No tak, bo tutaj jutro już zapowiadają nie ma szans. spore opady. No wiesz co, no, w tej chwili niestety, no nieraz trzeba się... Ja bym poprosił operatora, żeby troszeczkę poszedł do przodu, bo nie widzę. Okej. Wuja tutaj bizonem sypie mocno na styk w ogóle. Aha. Ma dosłownie tam kilka centymetrów No właśnie widać, przerwy. że ledwo co... Tym bardziej, sięga. że tutaj ciężarówka stoi wyżej, ale najważniejsze jest to, że sięga w ogóle. Tak, tak. Idziemy od przodu do tyłu, żeby miał łatwiej do transportu, lepiej mu się nie jedzie tą ciężarówką. No, także A jeżeli chodzi o pogodę, to używamy różnych aplikacji do sprawdzania pogody. i tak naprawdę Zwariowany, tak? Czas, każda pokazuje inaczej. każdy pokazuje inaczej i to jest najgorsze, że nie możemy oprzeć się na żadnych tak naprawdę konkretnych danych. Myślę, że większość w tej chwili rolników też po prostu no, nawet nie wie na czym polega. Tak? Czas mamy naprawdę mocno zwariowany, nie? Więc dobra, jesteśmy opróżnieni do końca. Żeby nie mówić wypróżnieni. Żeby nie mówić wypróżnieni, ty to powiedziałeś, No. ale to nie jest koniec pracy na dziś operatora. No właśnie, że musimy tak. zjechać. Naprawdę jeszcze dziś powinniśmy wyczyścić ten kombajn, wydmuchać i najlepiej byłoby go przesmarować.
My dzisiaj już tego nie będziemy robić, ale idziemy go trochę obczyścić jeszcze z tych wszystkich rzeczy, które zostały w headerze. Przemek, zabierz plecak jak możesz. Delikatnie opuszczę. Tą tackę też? Nie, tackę zostaw. Okej. Dobra, ja biorę swój sprzęt. Czekaj, jeszcze złożę tylko rurę. Składamy rurę tym. Okay. I trochę ten kombajn trzeba ogarnąć, bo mimo, że na drogę nie wyjeżdżamy, zjeżdżamy polem do gospodarstwa, ale no nie chcemy zwozić śmieci oczywiście, żeby gdzieś tam na podwórku sobie nie brudzić. No, szczęśliwie wszystko powygarniamy. skończyliśmy. Pole? Czuć wilgoć, nie, Przemo? Tak. Wilgotne jest bardzo. Nawet po samym ściernisku jak się idzie, to A. jest mocno wilgotno. Zresztą ja wcześniej też sprawdzałem za tym zielonym, to czuć w palcach mocno. No. dużo. Jak gdzieś spojrzałem sobie jeszcze w międzyczasie w pogodę, jak kosiliśmy, No. no to się potwierdza to, co było zapowiedziane, że jutro jest deszcz. I jutro raczej nie wyjedziemy w pole. To na szczęście dzisiaj nam się udało tutaj zrobić jak najwięcej. Ale tak jak już nieraz powtarzaliśmy, no jedziemy tutaj praktycznie już na styk tego, co jest do zaakceptowania. Ja ci też tu bo powiedzą, że ja stoję i... Tak, bo nie chcę go zwozić na gospodarstwo, po co mam sobie nabrudzić, a też nie chciałem tej zielonki wpuszczać przez kombajn, bo... Tak, bo Po to co? też zwiększy wilgotność. Nie? No. Dobra, trochę jeszcze na tych ogarniach. Tak, to na dobra. nagarniaczach. Dobra. I jeszcze z tyłu ogarniemy siekacz. Uwaga! O, dzięki. Tu i druga najważniejsza rzecz, jeszcze jest na zaczepie z tyłu. Też zaraz to wyczyszczę. Żeby się nie sypało. Tak, żeby się nie sypało, dokładnie. Także prawie Co? 3 godziny miło spędzone. Dziękujemy Wam. Będziemy się z wami powoli żegnać, robotę mamy skończoną. No nie tak powoli, bo już No. sporo czasu minęło. Sporo czasu nie? wam zajęliśmy. Dzięki, że z nami byliście. Także Do zobaczenia następnym razem. Mam na nadzieję, pewno nie raz się jeszcze podłączymy, bo tych pokazów będziemy robić sporo i to w całej Polsce, nie tylko gdzieś tutaj lokalnie. Dokładnie. No mówię, A, są tak, planowane to- pokazy w różnych miejscach, my też będziemy ogłaszać. Będziemy chcieli Was tutaj zbierać w jednym miejscu i robić Tak. jakieś pokazy grupowe, bo wszystkich Was nie objedziemy na pewno. Już pewno. zasypaliście nas zgłoszeniami, a czekamy na więcej. Czekamy na więcej, jak najbardziej. Także dziękujemy Wam Dziękujemy bardzo. i do zobaczenia jutro w filmie tak Do naprawdę. usłyszenia.